Seven, six, five, four, three, two, one, zero. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl. Dobry wieczór Państwu. Miała być debata, z przyczyn naprawdę od nas niezależnych debaty nie ma. Aczkolwiek coś na kształt debaty, mam nadzieję, się odbędzie. Dzisiaj pierwsza część, ale mam nadzieję, że już wkrótce część druga. Otóż do rozmowy o tym, co się dzieje, do rozmowy o relacjach izraelsko-palestyńskich, do rozmowy o tym, co się wydarzyło w poniedziałek w strefie Gazy, do tej koszmarnej śmierci 7 obywateli różnych państw, zaprosiliśmy obu ambasadorów, ambasadora Palestyny i ambasadora Izraela. Ambasador Palestyny jeszcze nam nie odpowiedział, pan ambasador Izraela jest z nami. Zaraz zapraszamy na rozmowę z nim. Ja tylko przypomnę, że ci, którzy czekali na Ground Zero, doczekają się go tuż po naszym programie, zapewne około 21:30, bo tak było to anonsowane, będzie Ground Zero, czyli gość generała Andrzejczaka i Sławomira Dębskiego. Jutro debata o mieszkalnictwie, a w piątek, mam nadzieję, że w piątek będzie ambasador Palestyny, ale zobaczymy. Trzymajmy kciuki, że tak się wydarzy. Zapraszam. W piątek w strefie Gazy, w tym maleńkim kawałku terytorium między Izraelem a Morzem Śródziemnym, graniczącym tylko na południu z Egiptem, w środku tego terytorium doszło do nalotu sił izraelskich na kolumnę samochodów z pomocą humanitarną. Zginęło 7 osób. Rozmawiamy o tym, bo wśród tych 7 osób był Polak. Ale tak naprawdę wojna w strefie Gazy trwa. Jest to wojna krwawa, jest to wojna okrutna i o niej będę dzisiaj rozmawiał, a moim gościem jest Jakov Livne, ambasador Izraela w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, good evening. Rozumiem, że rozpocznie pan od przeprosin i prośby o wybaczenie. No cóż, wspomniał pan tutaj te tragiczne wydarzenia z dnia przedwczorajszego w Gazie. Wielokrotnie wyrażaliśmy nasz najgłębszy żal i pragnę potwierdzić tutaj mój osobisty smutek i kondolencje, które pragnę złożyć na ręce rodzin wszystkich tych, którzy tam zginęli, 7 członków
World Central Kitchen Organization. Jedna z tych osób niestety jest obywatelem Polski, pan Damian Sobol. Bardzo ubolewamy nad tym, co się stało. Było to tragiczne wydarzenie, które teraz jest przedmiotem dochodzenia. Panie ambasadorze, skoro już pan to powiedział, to rozumiem, że teraz przyjdzie czas, by wypowiedzieć te słowa. Przepraszamy i prosimy o wybaczenie. No cóż, faktycznie tak jak powiedziałem, to tragiczne zdarzenie. Odczuwamy wielki smutek z powodu tego, co się stało i teraz musimy sprawdzić, co dokładnie się stało. To się dzieje już teraz. Nie mamy jeszcze ustalonych faktów, ale jesteśmy zdeterminowani, aby ustalić, co się stało. Wiemy i tak, wystarcza z pewnością, by powiedzieć, tak, przepraszamy, prosimy o wasze wybaczenie. A pan nie chce tego najwyraźniej powiedzieć, prawda? Naturalnie ubolewamy nad tym, co się stało, ale ważne jest to, aby zrozumieć, jak do tego doszło. Co konkretnie się wydarzyło. To jest strefa wojny. To jest, tak, ma pan rację, to jest teren wojny i to, co się stało, to zbrodnia wojenna. To, co się wydarzyło, jest tragedią. Myślę, że w dowolnym systemie prawnym czynimy rozróżnienie pomiędzy celową zbrodnią wojenną bądź inną, a wypadkiem, do którego może dojść. Pan mówi o wypadku, ale to wyglądało jak celowa egzekucja. To wyglądało jak coś zaplanowanego. Wasi operatorzy dronów, jedni z najlepszych, jeśli nie najlepsi na świecie, nie mogli pomylić 3 oznakowanych samochodów, oznakowanych, że są z pomocą humanitarną. Zwłaszcza, że śledzili te samochody wcześniej. Wiedzieli, że one rozładowały właśnie pomoc humanitarną. Mało tego, wojskowe władze znały trasę przejazdu tych samochodów. I żeby nie było, że opieram się tutaj na doniesieniach nieznanych internautów. Mówię o tym, co pisała prasa izraelska. Mówię też o tym, co słyszymy od ludzi, którzy są w strefie Gazy. Musimy to absolutnie jasno powiedzieć i w tym chyba się zgodzimy. Siły obrony Izraela, armia Izraela nie bierze na cel organizacji humanitarnych. Po prostu tego nie robimy. Tak samo jak zapewne nie robi tego armia Rzeczypospolitej Polskiej czy Stanów Zjednoczonych. To, do czego może dojść, do czego dochodzi w czasie wojny, to okazjonalne tragedie. I to się stało przedwczoraj. Nie jest to pierwsza tragedia podczas tej wojny. Mieliśmy też incydenty, w trakcie których żołnierze Izraela ginęli z rąk innych żołnierzy Izraela. Mieliśmy nawet przypadek, kiedy Izraelczycy, którzy byli pojmani przez Hamas, przypadkowo zostali zabici przez armię Izraela. Nie sądzę, aby to było zakwalifikowane jako zbrodnia wojenna. Raczej kwalifikuje się to jako zdarzenie tragiczne, które powinno zostać zrozumiane, ale nie może stać się to szansą do dyskwalifikacji wszystkich żołnierzy Izraela jako ludzi, którzy Nikt nie mówi o tym, że dopuszczają to się wszyscy żołnierze izraelscy popełniają zbrodnie wojenne. Mówimy o tym, że to wydarzenie w ocenie wielu ekspertów, nie mojej dziennikarskiej, ale w ocenie wielu specjalistów, wielu naukowców, wielu prawników, spełnia kryteria zbrodni wojennej. raz jeszcze atak, do którego doszło, był pomyłką. Z tego, co wiemy i widzimy, na tę chwilę było to rezultatem nieprawidłowej identyfikacji, do której doszło nocą w strefie wojny, która jest wojną bardzo trudną.
Takie rzeczy się zdarzają każdej armii, która prowadzi operacje wojskowe. To jest coś, co należy zrozumieć. Zdarzenie, do którego doszło, jest wystarczająco tragiczne, zarówno dla rodzin osób, które zginęły, i wielu innych. Panie ambasadorze, ja bardzo panu przepraszam, że panu przerywam, ale pan mówi, że to jest nieszczęśliwy wypadek. To podsumujmy te wydarzenia, które do tego doprowadziły. Mamy z jednej strony wyśmienitych operatorów dronów z IDF, z armii izraelskiej. Mamy oznakowane 3 samochody międzynarodowej, powszechnie znanej organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Mamy pewność, że izraelska armia wiedziała, gdzie te samochody jadą. Wiemy też, że obserwowała, jak stamtąd była wyładowywana pomoc humanitarna. Zatem co pan mówi, że żołnierz Izraela siedział sobie w gabinecie, tak jak tutaj, patrząc sobie na monitor i celowo zamordował ludzi z organizacji Niech międzynarodowej, pan nam powie, czy tak było. z którą Niech pan pracuje nam Izrael? powie, czy tak było. Panie redaktorze, raz jeszcze, to, co się zdarzyło, jest rzeczą tragiczną, dramatyczną, natomiast nie można nawet poważnie myśleć o możliwości, że stało się to celowo. Złe rzeczy dzieją się podczas wojen. Fakt tego, że nawet omawiamy tę możliwość, fakt tego, że taka możliwość w ogóle jest w niektórych miejscach, również tutaj w Polsce, propagowana, jest rzeczą Pan złą. wybaczy. O tym, że nie to jest- jest koszmarna tragedia i bardzo ostrych słów na opisanie tego używali nie jacyś ekstremiści z Polski. Tych słów używał prezydent Biden, mówił o tym premier Rishi Sunak, mówili o tym liderzy Australii i Kanady, którzy również potępili jednoznacznie ten akt barbarzyński. Tak samo jak zrobił to premier Tusk. A pan mi mówi, no cóż, nieszczęścia na wojnie się wydarzają? Panie redaktorze, chyba powinniśmy bardzo starannie dobierać słowa. Trwa teraz wojna w Gazie pomiędzy cywilizacją a barbarzyństwem. Widzieliśmy czyny barbarzyńskie 7 października popełniane przez Hamas, który wkroczył na terytorium Izraela, mordując dzieci, noworodki, kobiety, nawet tych, którzy przetrwali Holokaust, których mogli znaleźć. To było barbarzyństwo. To, co stało się przedwczoraj na terytorium Gazy, było raz jeszcze omyłką, Mówi pan o tym, tragicznym zdarzeniem z gatunku tych, do których dochodzi w trakcie wojen. Nie przypominam sobie, kiedy takie rzeczy się działy w innych armiach Zachodu, żeby ktoś w Polsce albo w innym kraju miał ale mówić bardzo o pana barbarzyństwie. przepraszam, nie zdarzyło się, żeby polska Nie armia sądzę, że taka dyskusja była. zastrzeliła 7 obywateli innych państw niosących pomoc humanitarną. Pan wybaczy, jeśli coś się takiego wydarzyło, to proszę mi przypomnieć o tym wydarzeniu, bo mnie to jakoś umknęło. Ta wojna jest wojną bardzo trudną. Tak zresztą jak większość wojen. Armia Izraela robi wszystko, co może, aby zapobiec stratom wśród cywilów, wśród osób, które nie są zaangażowane w działania bojowe. I myślę, że większość ekspertów międzynarodowych i wojskowych powie panu, że Izrael skuteczniej to robi niż większość, jeśli nie wszystkie kraje Zachodu. Więc raz jeszcze tragedie zdarzają się. Zdarzały się pomiędzy siłami Izraela a innymi siłami Izraela. Zdarzały się w sposób tragiczny, kiedy żołnierze Izraela otwierali ogień do zakładników izraelskich. Tego nie powinno być. To, co stało się przedwczoraj, nie powinno było się wydarzyć. I teraz naszym zadaniem
jest zbadanie tej sprawy w Mówi sposób pan- przejrzysty, mówi zrozumienie, pan co o- się stało i mówi podzielenie pan się o tym z przyjaciółmi. Mówi pan o przejrzystym śledztwie. No to skupmy się na tym, co przeczytać można w Haaretzu, co przeczytać można w Times of Israel, w poważnych izraelskich gazetach. One donoszą, że operator drona zdecydował o tym ataku, bo podejrzewał, że w grupie 7 osób jest terrorysta. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że nie znam żadnego systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione i budzi to moje moralne oburzenie. Za to Izrael powinien przeprosić i wypłacić odszkodowanie. Raz jeszcze. Myślę, że to, co teraz powinniśmy zrobić, to ustalić fakty. Pan na razie To zaprzecza właśnie wszystkiemu, co zostało napisane. Pan nie chce ustalić faktów, tylko chce pan powiedzieć, że armia izraelska jest niewinna, że był to przypadek. Nie. Mówię rzecz wręcz odwrotną. Ale przecież pan Mówię powiedział tutaj, od początku, że pan wie ludzie- przecież, że to nie było celowe. Skoro pan wie, że to nie ludzie- było celowe, to musiał to być wypadek, prawda? Nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś w armii Izraela miałby celowo strzelać do osób niewinnych. Jesteśmy w tej wojnie od pół roku teraz. I chyba nie można znaleźć ani jednego przypadku, gdy do czegoś takiego by doszło. To, co robimy, Ale to walka że z my- terroryzmem. To Ale walka pana- z przepraszam, terrorystami, ale to którzy naprawdę ukrywają tego się. wszystkiego nie powiedział jakiś przepojony nienawiścią do Izraela imam w Arabii Saudyjskiej. Ja to czytam w izraelskich gazetach i mam pytanie, czy gdybym ja miał podejrzenie, będąc polskim dowódcą, że w grupie 30 żydowskich studentów, którzy przyjechali zwiedzać Kraków, jest terrorysta, to miałbym prawo wystrzelać wszystkich 30, żeby przy okazji zabić terrorystę? Przecież to jest właśnie barbarzyństwo. Chyba nie powinniśmy spekulować na temat tego, co mogłoby się zdarzyć. Powinniśmy sprawdzić, zrozumieć. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mieli pełny ogląd i pełną informację. Ludzie piszą rzeczy w gazetach. Myślę, że w polskich gazetach też można by znaleźć pewne rzeczy napisane o Polsce. Mam nadzieję, że zgodzi się pan ze mną, że nie wszystko, co jest pisane o Polsce w Polsce jest prawdą. To jest sprawa poważna. To jest kwestia, gdzie mówimy o życiu i śmierci ludzi. Dlatego też musimy zbadać dokładnie, precyzyjnie, co się wydarzyło i wyciągnąć wnioski oparte na faktach, a nie na pogłoskach czy tym, co piszą gazety. Z całym szacunkiem dla gazet, To mamy bardzo duży dla nich To szacunek. zostawmy gazety. Zgadzam się z panem, że sprawa jest hiperpoważna. Rozumiem, że w związku z tym Izrael nie będzie miał żadnych problemów, by śledztwo dotyczące tego wydarzenia, nie powiem wypadku, nie powiem tragedii, nazwijmy to najbardziej ogólnie jak można, więc że śledztwo dotyczące tego, co się stało, będzie śledztwem międzynarodowym, nie tylko izraelskim. Przede wszystkim należy pojąć, zrozumieć, co się stało. Kiedy ustalimy to, podzielimy się tą informacją z naszymi przyjaciółmi. Czyli pan mówi, że I to śledztwo kolegami nie również w będzie Polsce. śledztwem międzynarodowym, tak? Kiedy dochodzi do takich tragicznych zdarzeń w dowolnym kraju, w dowolnej armii, to sama armia i sam kraj ponoszą odpowiedzialność za to, aby zbadać to, do czego doszło. To przeważnie dzieje się w armii amerykańskiej, francuskiej, brytyjskiej oraz również w armii Izraela. Przecież nie To mówię o tym, wydarzy że się też armia tutaj. izraelska nie powinna prowadzić śledztwa w tej sprawie. Mówię tylko, pytam pana tylko o to, panie ambasadorze, czy inne państwa, te, które wyraziłyby na to ochotę, których obywatele są ofiarami tego nalotu, czy one również będą dopuszczone do śledztwa, a nie poinformowane o jego wynikach?
Mówimy tutaj o obszarze, który jest obszarem działań wojennych. To nie jest tak, że ktokolwiek może wejść bez przeszkód w sposób prosty do strefy Gazy, gdzie są tysiące terrorystów, dżihadystów strzelających do wszystkich. Dlatego też nie będzie to łatwe, aby zrozumieć, co się stało, ale dołożymy wszelkich starań, Nie ma aby mowy o było to żadnych możliwe. staraniach. Jeżeli pan mówi bowiem, że to my przeprowadzimy śledztwo, to znaczy, że nie chcecie podjąć żadnych starań. Mówicie nam, to był wypadek, a wy się za bardzo nie interesujecie. Powiemy wam w swoim czasie, co się stało. Mówimy rzecz wręcz odwrotną. Mówimy, że najpierw musimy zrozumieć, co się stało, musimy zrobić dochodzenie tak jak każda armia, potem podzielimy się tą informacją. Myślę, że takiego rodzaju właśnie dialog jest przeważnie akceptowalny pomiędzy krajami przyjaznymi. To zrobiliby Amerykanie, Ale żeby Francuzi, Brytyjczycy. Zakładam, że tak samo postąpiłaby armia polska, gdyby miała znaleźć się w podobnej sytuacji. Armia Izraela i system prawny Izraela są słynne ze swojej zdolności do badania siebie samych w sposób bardzo precyzyjny. Nie sądzę, żeby to było wyjątkiem. naprawdę nie podważam zdolności państwa izraelskiego do badania nieprawidłowości wewnątrz Izraela. Wieloletnie śledztwa przeciwko waszemu premierowi są tego dowodem. Niemniej, tutaj sam pan powiedział, że sprawa jest znacznie poważniejsza niż tylko polityka. To jest życie ludzkie, to są ofiary i w związku z tym pytanie o to, czy inne państwa będą miały prawo do przeprowadzenia śledztwa, jest przez pana zbywane stwierdzeniem, no to jest bardzo trudne, bo tam jest wojna. Panie ambasadorze, ja wiem, że tam jest wojna. I nie chodzi o to, żeby wysyłać prokuratorów pod ostrzał. No ale jeśli wy nie będziecie strzelać do tych prokuratorów, to nie sądzę, żeby akurat Hamas chciał do nich strzelać w tej sytuacji. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby sprawdzać taką możliwość w wypadku Hamasu. Terroryści robili o wiele gorsze rzeczy niż strzelanie do organizacji międzynarodowych. Są znani z mordowania ludzi. Dzień w dzień mordują swoich własnych ludzi dzień w dzień. Ale raz jeszcze myślę, że tutaj i nie powinniśmy tego szczególnie komplikować. Na pewno nie bardziej niż należy. Kwestia jest w tym, żeby zobaczyć, co się stało. Gdy będziemy mieli te informacje, podzielimy się nią z naszymi partnerami. Jeśli strona polska, czy też ktokolwiek inny będzie miał dodatkowe pytania, dołożymy wszelkich starań, oczywiście, żeby na nie odpowiedzieć. No to podsumujmy te 20 minut rozmowy. Pan twierdzi, że to nie była żadna zbrodnia wojenna, ani morderstwo, że ci ludzie zostali zabici przypadkiem, ale nie będzie międzynarodowego śledztwa, które mogłoby potwierdzić pańską wersję, no bo przecież tam jest niebezpiecznie. Panie ambasadorze, pan oczekuje od nas, że będziemy wam wierzyć na słowo, tak? Nie. Mówię tutaj, że głęboko ubolewamy nad tym, co się stało. Jest to zdarzenie tragiczne. Wysłaliśmy nasze kondolencje, też moje osobiste kondolencje rodzinom osób, które tam zginęły i mówimy, że rozpoczęliśmy prowadzenie pełnoskalowego śledztwa w zakresie tego, co się stało i podzielimy się tą informacją z rządem Polski, jak tylko będzie wiadomo, co się stało. Z wielką przyjemnością spotkam się z panem redaktorem później. Jeżeli ktoś będzie myślał, że coś skrywamy, możemy tę rozmowę powtórzyć. Nie sądzę, żeby tak była potrzeba. Że jest pan dyplomatą i doskonale zna różnicę w sformułowaniu, że przekazujemy kondolencje i bardzo ubolewamy, a powiedzeniu przepraszamy i prosimy o wybaczenie. Tego drugiego pan celowo nie chce użyć. Raz jeszcze. No właśnie. Mówię tutaj, że to, co się stało, jest tragedią. Jest
pomyłką, do której doszło w trakcie wojny, bardzo ubolewamy nad tym, co się stało i naprawdę musimy patrzeć w przód, aby zapobiec takim rzeczom A w przyszłości. propos tego, co bardzo szybko, rozumiem, że przynajmniej jedno jest jasne, że rodzina pana Damiana Sobola otrzyma odszkodowanie. Gdy tylko zrozumiemy, co dokładnie zaszło, będziemy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Ma pan naturalnie. jakieś wątpliwości? Podejrzewa pan kogoś innego o dokonanie tego nalotu? Musimy zbadać, aby zrozumieć, co się stało. Być może można mieć tutaj odpowiedzi w oparciu o to, co się słyszało albo czytało. My możemy i musimy dać odpowiedzi oparte na informacjach, a nie spekulacjach. A jako, że nigdzie się nie wybieram, tak jak mówiłem, z przyjemnością wrócę i będę kontynuować tę rozmowę, jeżeli uzna pan, że informacja, którą przekazaliśmy, jest niewystarczająca, nieprecyzyjna, możemy kontynuować rozmowę. Znaczy, nie chciałbym być pańskim, nie chciałbym... Ale nie chciałbym... myślę, naprawdę myślę szczerze, że nasze kraje, Polska i Izrael, pracujemy razem od wielu lat w zakresie szeregu kwestii. Mamy bardzo mocne, dobre kontakty na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też na poziomie służb bezpieczeństwa. Izrael ma bardzo mocne kontakty z dużymi krajami NATO. Naprawdę mamy do czynienia z bardzo poważnymi kwestiami. Dzielimy się bardzo wrażliwą informacją z przyjaciółmi i sojusznikami z Ameryki, z innych krajów. Naprawdę sądzę, że potrzebujemy troszkę więcej zaufania. Pan nie żąda... Takiego rodzaju dyskusje, które tutaj sobie urządzamy, bo bez zaufania nie można żądać nic więcej. Bez zaufania nie można budować dobrych stosunków. Tak jak mówię, nigdzie się nie wybieram, Izrael się nigdzie nie wybiera. Możemy spotkać się po tym, jak zakończymy dochodzenie, po tym, jak zaprezentujemy fakty. Jeżeli uzna pan redaktor, że czegoś nadal brakuje, będziemy w stanie kontynuować tę rozmowę. Pan nie oczekuje a little bit of trust. Pan nie chce troszeczkę zaufania. Pan oczekuje od nas pełnego, ślepego zaufania, bez możliwości sprawdzenia tych faktów. Cóż, zobaczymy, jak na to zareagują Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, których obywatele również padli ofiarami tego zamachu. Swoją drogą słyszeliśmy, Amerykanie, też wczoraj wypowiedział się Biały Dom, rzecznik Białego Domu powiedział bardzo jasno, że Stany Zjednoczone nie sądzą, aby Izrael robił takie rzeczy celowo. Nie o tym mówimy, nie o tym rozmawiamy. Dlatego też pewna część tej dyskusji, która miała miejsce tu w Polsce, jest zaskakująca i nie powinna Ja też w ogóle myślę, mieć że miejsca. mnóstwo rzeczy w tej dyskusji nie powinno mieć miejsca i tu pozwolę się zgodzić z polskim ministrem panem Sikorskim, że nie powinien mieć miejsca pański wpis na Twitterze. Wie pan, ja pozwoliłem sobie osobiście go skomentować, przyrównując to do takiej historii świętej Teresy z Avila. To ona bowiem jadąc kiedyś wozem, miała taki oto przykry wypadek, że wóz się połamał w środku błota. Święta Teresa wpadła w to błoto razem z innymi pobożnymi karmelitankami. Wychodząc z niego, gramolując się z tego koszmarnego błota, spojrzała w niebo i powiedziała: Panie Jezu, teraz się nie dziwię, że masz tak mało przyjaciół. Panie ambasadorze, ja zawsze myślałem o sobie i nadal tak myślę, że jestem pod wielkim urokiem państwa Izrael, jego fantastycznej historii i myślę sobie w tej chwili, tak naprawdę nie dziwię się, że macie tak niewielu przyjaciół. No cóż, widzi pan redaktor, historia. Duża część naszej historii jest związana z naszą historią tu w Polsce.
Mamy wspólną historię, tak naprawdę 1000 lat od samego założenia państwa polskiego. Myślę, że dowiedzieliśmy się bardzo dużo od siebie nawzajem i aby kontynuować te nasze dobre stosunki, tak jak mówiłem wcześniej, musimy mieć zaufanie, bo przyjaźń oparta jest przede wszystkim na zaufaniu. Swoją drogą myślę, że je mamy. Panie Myślę, że możemy ambasadorze, i powinniśmy pracować nad nim. i jeśli pan nie chce słuchać mnie, to właśnie słowa pana ministra Sikorskiego, że panu ambasadorowi radziłbym więcej umiaru i pokory, bo to raczej czas dla niego na przepraszanie, a nie na nakręcanie emocji. Pan rzeczywiście nie przeprasza. Pan wybaczy, może mam kłopoty z postrzeganiem rzeczywistości, ale trudno mi dostrzec w tym, co pan mówi, jakąś pokorę. No cóż, rozumiem, że minister Sikorski nie jest dla pana żadnym wyznacznikiem tego, co pan powinien zrobić. Ależ wręcz przeciwnie. Rozmawialiśmy nie dalej jak wczoraj z panem ministrem Sikorskim z MSZ-u i powiedziałem mu w zasadzie to samo, co powtórzyłem dziś, że mamy pełny zamiar zbadania tego, co się stało. Również powiedziałem mu coś, co, jak sądzę, wszyscy rozumieją. Niestety, w trakcie trudnych czasów wojny takie tragedie mogą się wydarzyć. Myślę, że wszyscy rozumieją to. Naturalnie będziemy kontynuować nasze rozmowy z MSZ i rządem RP oraz innymi przyjaciółmi. Mówi pan o tutaj. przyjaźni. Panie ambasadorze, pozwolę panu sobie przeczytać tweeta, którego pan powinien znać. Tweeta Donalda Tuska. Panie premierze Netanyahu, panie ambasadorze Livne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu, a dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzi zrozumiałą złość. Pan z kolei wszystkich, którzy się dopytują, co się stało i uważają, że powinniście za to przeprosić, nazywa antysemitami albo straszy ich łatką antysemityzmu. Na litość boską. Zgadzam się z panem premierem Tuskiem, że to, co się stało, jest zdarzeniem tragicznym. Jest to faktycznie to, co powtarzamy od samego początku. Również powtarzamy, że jest to bardzo ważne, aby zrozumieć i ustalić dokładnie, co się stało. Jestem przekonany, że co do tego się zgadzamy. Panie ambasadorze, tylko że pańska reakcja była zupełnie inna. To była reakcja pełna buty i arogancji. Pan powiedział, że tymczasem w Polsce skrajna lewica i skrajna prawica od razu krytykują Izrael. Pan napisał o tym od razu twierdząc, że to jest akt antysemityzmu. Czy naprawdę pan uważa, że każda krytyka działania państwa Izrael jest dowodem na antysemityzm? Nie, natomiast niestety od 7 października, od potwornych ataków terrorystycznych na państwo Izrael, mamy do czynienia ze wzrostem antysemityzmu w wielu krajach, również tutaj w Polsce. I tak jak to zazwyczaj bywa, raz jeszcze, nie tylko w Polsce, widzimy ludzi z dalekiej prawicy, z dalekiej lewicy, którzy atakują Izrael, atakują Żydów. To jest coś, czemu musimy przeciwstawić się razem, bo antysemityzm, myślę, że pan się zgodzi, nie jest problemem tylko państwa Izrael, czy też samych Żydów, ale przede wszystkim jest problemem krajów, w których on istnieje. A zatem jest to coś,
Czemu musimy przeciwstawić się razem? Krytyka państwa Izrael jest rzeczą zasadną, tak samo jak krytyka państwa polskiego jest rzeczą jak najbardziej zasadną, ale nie wolno nam tutaj uzasadniać krytyki, która nie jest oparta na informacji. Krytykanstwa, które oparte jest na kłamstwach, krytykanstwa, które oparte jest na uprzedzeniach. Musimy poczynić to rozróżnienie. Myślę, że ze mną się pan zgodzi. Panie ambasadorze, zgodzę się z tym, że nasze stosunki powinny być symetryczne, powinny być adekwatne stosunki i oba państwa powinny być traktowane tak samo. No ale gdyby tak było, to pan zostałby już dawno uznany za persona non grata. Zostałby pan z Polski wydalony. Przypomnę panu, że ambasador Magierowski został wydalony z Izraela, bo Izraelowi nie spodobała się ustawa, moim zdaniem skrajnie głupia, i szkodliwa, ale nie spodobała się Izraelowi ustawa. Ambasador Magierowski musiał opuścić Izrael. Od tego czasu zresztą Polska nie ma ambasadora w Izraelu. Nam to jakoś specjalnie nie przeszkadza, Chcę panu powiedzieć, chcę pana spytać, czy pan się nie obawia tego, że zostanie pan wezwany do opuszczenia Polski? No cóż, skoro wspomniał pan o ambasadorze Polski w Izraelu, myślę, że jest to dobra szansa, by wspomnieć, że nadal nie mamy ambasadora Polski w Izraelu od ponad 2 lat teraz. Swoją drogą, ja jestem tutaj od ponad 2 lat. Mamy nadzieję, że zobaczymy polskiego ambasadora mianowanego w Izraelu jak najszybciej. Jest to częścią normalnego dialogu pomiędzy krajami. A odpowiadając na moje pytanie, nie obawia się pan tego, że pan zostanie poproszony o opuszczenie Polski? Nie sądzę, żeby takiego rodzaju stosunki nas teraz miały łączyć. Mieliśmy w ubiegłych 5-6 latach, powiedziałbym raczej wyboistą drogę w stosunkach polsko-izraelskich. Ubolewam nad tym. Myślę, że powinniśmy pracować, aby zapobiec kryzysom. Powinniśmy pracować, aby czynić te ważne stosunki jeszcze lepszymi i bliższymi. Myślę też, że mamy bardzo, bardzo dużo powodów i podstaw, na których możemy budować lepsze stosunki. Jedną z głównych kwestii, o których musimy pamiętać tutaj oczywiście, jest kwestia szczególnej. To fantastycznie, że wspomniał pan historię. Rozumiem, że skoro ją pan dobrze zna, to pan wie, jaką rolę pełniła w Polsce Armia Czerwona, prawda? Armia Czerwona, sowiecka Armia Czerwona. Tak, oczywiście. To jak pan myśli, jak Polacy mogą przyjąć zdjęcie ambasadora Izraela świętującego w Moskwie Dzień Zwycięstwa w furażerce czerwonoarmisty? Myślę, że odnosi się pan tutaj do 75. rocznicy, której obchody odbywały się w Moskwie w czasach diametralnie odmiennych od czasów, które mamy dziś. Nie tylko ja tam byłem, ale wszyscy. Ale żaden inny ambasador, no chyba, że się mylę, nie zakładał czapki czerwonoarmiejców. Pan tak. Myli się pan tutaj. Jest zdjęcie, z całą pewnością może pan je znaleźć w internecie, gdzie większość ambasadorów obecnych tam założyło te czapki. Może pan sprawdzić sobie to zdjęcie, jest ono. To była czapka swoją drogą, która była nam rozdana. To był naprawdę gorący dzień, słońce bardzo mocno świeciło. Oczywiście, majowe słońce w Moskwie. Po prostu mówię, jak było w tym czasie. Majowe słońce w Moskwie potrafi być zabójcze, zwłaszcza dla człowieka przyzwyczajonego do izraelskich chłodów. Panie ambasadorze, proszę sprawdzić fakty. Proszę sprawdzić zdjęcia. Pan pozwoli, że panu naprawdę nie jest to problem. Panią doktor Agnieszkę Brydz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To ona w Radiu Tok FM, w bardzo liberalnym radiu, powiedziała o panu, że pan jest po prostu antypolski.
jest bardzo prorosyjski i proputinowski, co też tłumaczy jego antypolonizm. Jest rusofilem i siłą rzeczy patrzy na Polskę przez putinowskie okulary. To o panu. Chyba powinniśmy patrzeć na nasze stosunki z perspektywy tego, czym są. I powinniśmy starać się, aby stosunki te były jak najlepsze. Jest wiele rzeczy, które się pisze i się mówi. Robią to różni ludzie i chyba nie musimy omawiać tutaj każdej z tych wypowiedzi, ale skoro wspomniał pan o Uniwersytecie Toruńskim, jeśli pamiętam dobrze, mogę się mylić, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to jest to uniwersytet, który odmówił przyjęcia wykładowców z Izraela, osób z Izraela, które miałyby przybyć na ten uniwersytet i wypowiadać się przed studentami. Coś, o czym swoją drogą omawiałem z rektorem Uniwersytetu Toruńskiego. Myślę, że incydent Świetnie, ale te taki pańskie, wie pan, nie jest to powiązany z niczym nie innym. jest ani niczyją winą, ani powodem do wstydu posiadanie takich, ani innych korzeni. Ale pan jest urodzony w Moskwie. Pana pierwszym językiem, jak sądzę, był język rosyjski. Miał pan 7 lat, kiedy z Rosji pan wyjechał. Ale nie zerwał pan z Rosją. Pan robił doktorat wspólnie z Uniwersytetem Moskiewskim. Pańska pierwsza placówka w karierze dyplomatycznej to była placówka w Moskwie. Później pojechał pan do Niemiec tylko po to, żeby do Moskwy wrócić i zostać tam chargé d'affaires. To każe mi zadać pytanie, no właśnie takie, jak pani doktor Bryc zadaje. Czy pan nie patrzy na sytuację w Polsce i na relacje z Polską przez prorosyjskie sympatie, już nie powiem przez putinowskie okulary? Szczerze jest to kuriozalne pytanie. Myślę, że mamy niemało osób w Polsce, w tym też pana, które znają rosyjski. Bardzo dobrze zresztą. Czy znaczy to, że patrzycie na sytuację w Polsce przez oczy Putina? Czyli mówienie po rosyjsku jesteśmy- powoduje, że patrzę na świat oczyma Putina, a mówienie po angielsku powoduje, że patrzę na świat oczyma Rishiego Sunaka czy prezydenta Bidena? Czy też te okulary się zmieniają wraz z wynikami wyborów? No bądźmy poważni. Chyba nie. I dokładnie to musimy tutaj ustalić. Powinniśmy zająć się kwestiami, które są tu istotne, a nie starać się wynajdować rzeczy, do których nie doszło. Jestem ambasadorem Izraela tu w Polsce, urodziłem się w Moskwie, ale proszę mi uwierzyć, że gdy byłem na placówce w Moskwie, reprezentowałem interesy państwa Izrael. Robię to samo tutaj. Robiłem to samo w Berlinie. Ale To robią dyplomaci. To problem oczywiście państwa Izrael, kogo on wysyła na... Problem i sprawa, kogo on wysyła na placówkę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że słowa pani doktor Agnieszki Bryc nie były pozbawione zupełnie podstaw. Pan dał się poznać jako bardzo wyraźny krytyk Polski, bardzo radykalny i jednoznaczny recenzent tego, co się w Polsce dzieje. No jakoś tak współbrzmiało to widocznie pani doktor Bryc z tonami, które zna z Moskwy. Naszym celem w budowaniu bliższych i lepszych stosunków pomiędzy naszymi krajami i naszymi ludźmi jest coś, czego nie możemy osiągnąć, jeżeli nie będziemy mieli uczciwego dialogu. Uczciwy dialog oznacza, że rozmawiamy o rzeczach dobrych, które się dzieją między naszymi krajami i państwami, ale mówimy też o niektórych z trudniejszych rozdziałów. To jest to, co robi każda odpowiedzialna osoba. To staraliśmy się robić. To moi poprzednicy tutaj starali się robić. To jest jedyny sposób, na jaki możemy zbudować realne, silne i prawdziwe stosunki. W historii Polaków oraz Żydów
która, tak jak mówię, liczy sobie co najmniej 1000 lat. Mamy wiele dobrych rozdziałów. Zarówno ja, jak i moi koledzy rozmawialiśmy o tym również publicznie bardzo często. Historia narodu żydowskiego i jego istnienie nie może istnieć, nie można jej sobie wyobrazić bez naszego rozdziału polskiego, bez stuleci istnienia Żydów tu w Polsce. Słyszałem, że polskiej historii też nie można sobie wyobrazić bez komponenty żydowskiej w Polsce. Tak jak działo się to przez te stulecia. To jest złożona historia. Powiedzmy to sobie otwarcie. Skomplikowana z bardzo wielu przyczyn, również dlatego, że bardzo często była ona określana nie tylko przez Żydów i Polaków, ale też przez inne siły w regionie. No to właśnie Dużo mamy do nauczenia stąd się. słowa pani doktor Bryc o tych innych siłach, które tutaj wpływają. No także być może na pańskie postrzeganie Polski. Ale pan wspomniał o pracy ambasadorów. Ja znałem kilku ambasadorów Izraela w Polsce. Z jednym z nich nawet byłem głęboko, bardzo osobiście zaprzyjaźniony. I powiem szczerze, żaden z pańskich poprzedników nie był tak postrzegany, ale to dlatego, że żaden z nich nie był tak surowym krytykiem poczynań polskich rządów i Polaków. No cóż, sądzę, że większość, jeśli nawet nie wszyscy moi poprzednicy tutaj, również słyszało taką czy inną krytykę, która jest rzeczą normalną. Czasami jest to część tego, czym się zajmujemy. Powtórzę tylko to, co powiedziałem. Jeżeli chcemy prawdziwego, uczciwego dialogu, który doprowadzi do silnych stosunków między Warszawą a Jerozolimą, potrzebujemy rozmawiać o kwestiach takich, jak się one zdarzyły. Musimy mówić o dobrych rozdziałach naszej historii, bardzo licznych. Musimy także mówić o mrocznych akapitach naszej historii, które też były znaczące w trakcie Holokaustu, w trakcie innych czasów naszej wspólnej historii. To nie jest coś, co możemy sprawić, że zniknie. Swoją drogą myślę też, że nie jest to czymś, co leżałoby w naszym interesie. Jeżeli kraj chce poznać swoją przyszłość, jeżeli kraj chce być pewien swej przyszłości, jeżeli kraj chce swoją przyszłość budować, to przede wszystkim musimy zrozumieć naszą przeszłość. W naszym przypadku nasza przeszłość jest wspólna. Duża jej część jest wspólna. Niełatwo jest ją zrozumieć, chociażby z racji tego, że jest bardzo długa, tak jak mówiłem, 1000 lat, ale musimy próbować ją zrozumieć. Musimy o niej rozmawiać i myślę, że poruszając zarówno dobre, jak i bardziej problematyczne kwestie, dajemy radę ten dialog popychać naprzód i czynimy te relacje silniejszymi. Głównie poruszanie tych ciemniejszych kart historii, ale to jest pański wybór. Czy pan podziela słowa byłego izraelskiego premiera Itzhaka Shamira i byłego ministra spraw zagranicznych Izraela, pana Izraela Katza, iż Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki? Nie powiedziałbym, że wszystko, co było powiedziane, szczególnie w trakcie kryzysu pomiędzy naszymi krajami, jest czymś, czego powinniśmy żałować. Tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy trudniejsze chwile w naszych stosunkach, mieliśmy bardzo dobre Ale etapy zanim pan się II zagłębi wojny w historię, światowej. proszę mi tylko wyjaśnić, ja obiecuję tego tematu. Pan ma prawo do własnych poglądów, nawet jeżeli one są przeze mnie czy przez paru innych osób nie przyjmowane. Czy pan podziela to zdanie? Czy pan też powiedziałby,
że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki? W trakcie kryzysu, który widzieliśmy pomiędzy Polską a Izraelem, powiedziano różne rzeczy. Różne rzeczy uczyniono. Myślę, że powinniśmy to zostawić za sobą. To jest to, co robimy przez ubiegłe co najmniej 2 lata, jak tu jestem. Ale panie Dajemy ambasadorze, radę. to są niesłychanie bolesne dla bardzo wielu, by nie powiedzieć dla wszystkich Polaków słowa. Znaczy, jeżeli pan uważa, że wszyscy Polacy są antysemitami, a tak uważa właśnie, tak widocznie uważał pan Itzhak Shamir i tak uważa pan Israel Katz, to ja rozumiem, że ma pan prawo do tego poglądu. No cóż, ludzie mają prawo do najdziwniejszych i nawet najbardziej obraźliwych poglądów. Ale pan nie chce się teraz od tego odciąć. Ja rozumiem, że w związku z tym są to poglądy panu bliskie. Nie, raz jeszcze. To nie jest moja opinia z całą pewnością. Natomiast powiedziano i zrobiono rzeczy po obydwu stronach. Myślę, że powinniśmy iść naprzód. Myślę, że powinniśmy budować lepsze stosunki. Odkąd tutaj przybyłem, jeśli mówimy o mojej osobie, nie sądzę, aby była ona szczególnie ciekawa, ale jeżeli pan nalega. Odkąd tu przybyłem, te 2 lata temu, naprawdę bardzo mocno staram się, aby po pierwsze rozwiązać kryzys polityczny, w którym się znaleźliśmy. Zajęło to około roku od mojego przybycia i byliśmy w stanie to zrobić. W marcu ubiegłego roku podpisaliśmy porozumienie z poprzednim jeszcze rządem, które pozwoliło nam cofnąć się do normalnego dialogu i myślę, że na tym powinniśmy się tutaj skoncentrować. Kurczę, ale Było to panie świetne wtedy, ambasadorze, pan wybaczy, my jesteśmy w kanale Zero, to nie jest telewizja publiczna, gdzie trzeba się specjalnie grzecznie wyrażać. Ja panu powiem to wprost. No, na litość boską, jeżeli pan nie chce powiedzieć, że te słowa, iż Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, są niedopuszczalne, to znaczy, że pan nie chce budować stosunków polsko-izraelskich, czy szerzej polsko-żydowskich na jakiejś prawdzie, tylko właśnie chce je pan budować na uprzedzeniach. W tym wypadku uprzedzeniach antypolskich. Myli się pan, jestem ambasadorem w tym kraju i nie muszę mówić tutaj o wszystkim, co było powiedziane, czy to po stronie Izraela, czy też po stronie Polski. Myślę, że różne osoby mówiły rzeczy i robiły rzeczy po obydwu stronach, To niech pan które zwróci nie uwagę powinny tylko- były paść, czy To też nie- być zrobione. To niech pan zwróci uwagę tylko, jak na to reagowano. Kiedy polski parlamentarzysta poleciał z gaśnicą gasić chanukowe świece, co nie wyrządziło krzywdy państwu Izrael, ale rzeczywiście wyrządziło krzywdę obywatelstce polskiej, bo przy okazji ją tą gaśnicą potraktował, to autentyczne oburzenie na czyn tego pana było powszechne, dlatego że tak się po prostu nie robi, że jest to głupie, że jest to złe, że jest to antysemickie. I to była reakcja na głupi czyn. A jak pan słyszy słowa, że Polacy są antysemitami i wszyscy Polacy są antysemitami, bo wyssali to z mlekiem matki, i pan mówi, no cóż, musimy iść naprzód. No panie ministrze, to jest właśnie ta różnica. U nas też są głupcy, tylko my tych głupców traktujemy jak głupców, a wy traktujecie jak bohaterów. No cóż, myślę, że to, co pan tutaj wspomniał ze świecami hanukowymi, to bardzo smutne zdarzenie, do którego doszło po stronie polskiej, jest dobrym przykładem tego, jak razem walczymy z antysemityzmem. To jest też coś, o czym mówiłem w tym tygodniu. Musimy wziąć to jako przykład tego, jak walczyć z antysemityzmem razem. Pan Brown zrobił to, co zrobił w Sejmie,
Niestety albo stety, nie wiem, to już jest do decyzji polskiego parlamentu, ale nadal jest członkiem. No nie da Parlamentu się RP. go zgodnie z polskim prawem pozbawić mandatu. Zaś jego frakcja zdaje się wspierać, jego partia zdaje się wspierać jego działania, co jest rzeczą smutną. Pan Bosak zdaje się go wspierać. Pan Bosak jest wiceprzewodniczącym polskiego Sejmu. Tak, ma pan To są rację. rzeczy, Jeden które- polski poseł zachował się wyjątkowo głupio. Posłużył się antysemickim de facto w swojej wymowie gestem. I to zostało wywołało to w Polsce powszechny skandal. Tymczasem izraelski minister spraw zagranicznych przywołuje słowa izraelskiego premiera i oskarża wszystkich Polaków o antysemityzm i to nie wywołuje w Izraelu żadnej reakcji. Jeżeli pan mi chce powiedzieć, że my Mogę- stosujemy ten sam model, Mogę odpowiedzieć po raz trzeci na to samo pytanie, jeżeli pan po raz trzeci je zada. Nie będę teraz mówić o wszystkim, co zostało powiedziane w zakresie stosunków polsko-izraelskich w trakcie najgorętszego czasu kryzysu pomiędzy naszymi krajami. Nie będę mówił o rzeczach, które powiedzieli, czy to Polacy, czy to, które padły ze strony Izraela, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, mój cel, odkąd tutaj przybyłem do Polski, to było, aby poprawić te stosunki i doprowadzić się do miejsca, gdzie będziemy w stanie rozmawiać o ważnych kwestiach, nie tylko o naszej historii, co jest bardzo ważne, ale również o naszej przyszłości i współpracy. Nie sądzę, abyśmy nadal mieli o tym rozmawiać, czy to dzisiaj, czy w ogóle. panie ambasadorze, no ale skoro wspomniał pan o polskim antysemityzmie, on rzeczywiście istnieje jak wszędzie. Jest antysemityzm. Możemy oczywiście rozmawiać o jego skali. To czy pan zauważa, że jakiś antypolonizm w Izraelu? No cóż, za każdym razem, kiedy ta kwestia wypływa, strona izraelska zadaje sobie takie czy inne pytania. Mamy wielu Izraelczyków, którzy przyjeżdżają tu do Polski i podróżują po niej i niestety widzą aż nazbyt wiele oznak ksenofobii i antysemityzmu. Widzą to na rzeczach, które są pisane, malowane na ścianach domów. Panie ambasadorze, śmiem twierdzić, że pan nie zna zbyt wielu Żydów, którzy pamiętam. przyjeżdżają do Polski. Ja ich spotykam w polskich centrach handlowych. No, teraz oczywiście siłą rzeczy jest ich dużo mniej, ale kiedy te loty były częstsze przed 7 października, było ich więcej. To są ludzie, którzy jak twierdzą, z których nie spotykają w Polsce jakiejś nieprzyjemności. Wie pan, oczywiście ja nie będę bronił Polaków na ślepo. No to pan pozwoli, że powiem to wprost. To nas różni, bo ja dostrzegam to, że w Polsce są antysemici i uważam, że to jest jakiś koszmar, bo oni naprawdę są. Że ci ludzie powinni się leczyć na głowę w najlepszym wypadku, ale pan zdaje się absolutnie nie dostrzegać fal antypolonizmu, które od czasu do czasu również wybijają w Izraelu. Prawda? Nie zgodzę się. Nie sądzę, abyśmy mieli w Izraelu ludzi, którzy mieliby pisać rzeczy na murach, wypowiadając się w ten sposób przeciwko Polakom. Nie widziałem takich rzeczy. Jakiś czas temu odwiedziłem Łódź. To jest miasto, do którego mam bardzo szczególny, osobisty stosunek. Część mojej rodziny mieszkała tam przed wojną, przed Holokaustem. Mieszkali w centrum Łodzi, na Piotrkowskiej,
czyli w samym centrum, w centralnej ulicy Łodzi. I gdy zaczęła się wojna, weszli Niemcy, zostali oni wygnani ze swoich domów, umieszczeni w getcie. I poszedłem tam na spacer jakiś czas temu. I byłem zaskoczony, widząc antysemickie napisy niemalże na co drugim murze. W niektórych częściach Łodzi, szczególnie w Kiedy to było, miejscu, panie gdzie ambasadorze? Bo ja byłem w Łodzi nie dalej niż... mieszkali w getcie, w tym regionie, niemalże co drugi budynek. Gdzie to było? Nie, kiedy to było? Kiedy to było? When was it? To było parę miesięcy temu. Ja byłem w listopadzie. Być może rzeczywiście w ciągu tych kilku miesięcy od listopada do teraz się Łódź zmieniła tak bardzo, że na co drugim budynku jest antysemicki napis. Faktycznie od listopada mnie w Łodzi nie było. Ale wie pan, ja byłem tam w listopadzie i tych obrzydliwych napisów nie widziałem, przynajmniej w centrum Łodzi. No okej, nie zapuszczałem się na każde łódzkie podwórko, ale spędziłem tam 2 dni, całe dni spacerując po mieście. No. Nie sądzę, abyśmy powinni tutaj kłócić się o fakty. Jako że zdarzyło mi się zrobić kilka zdjęć tego, to z przyjemnością je panu prześlę. Uzgodnimy zatem, że wtedy opublikuje pan Na te Twitterze je zdjęcia. bardzo chętnie opublikuję. Zdjęcia, które dostałem od ambasadora Livnera, chętnie opublikuję w... Mogę powiedzieć panu, że omawiałem te kwestie z burmistrzem i z wojewodą łódzkim. Niestety oni są świadomi tego, że taki problem istnieje. Mam nadzieję, że zostanie on rozwiązany. To jest częścią dialogu, Ale pan nie który chce musimy dialogu. Pan się prowadzić. zachowuje jak nadzorca, który przyjechał do kolonii pouczać maluczkich, że zachowują się źle, że okazują zbyt mało szacunku. No pan wybaczy, panie ambasadorze, ale naprawdę no, Radosław Sikorski, zalecając panu umiar i pokorę, powiedziałbym tak, nie trafił w próżnię. Uważa pan, że napisy antysemickie na murach, sam fakt tego, że ktoś o tym mówi, jest czymś problematycznym? Czy nie wolałby pan, aby te napisy zostały zmyte? Nie tylko w Łodzi, ale we ambasadorze, wszystkich mnie innych jako miastach? Polaka bolą one 100 razy bardziej niż pana, bo to w Polsce mieszkali Żydzi, którzy tworzyli wraz z Polakami naszą kulturę, nasze dziedzictwo. Ja jestem tego absolutnie świadom i uważam za absolutnie obrzydlistwo posługiwanie się w tej chwili antysemickimi kliszami. Tylko że widzi pan, ta różnica między nami polega na tym, że ja to widzę, ja ubolewam nad tym i tego żałuję. Pan nie widzi natomiast absolutnie niczego. Pan nie widzi tragedii, którą jest śmierć polskiego pracownika akcji humanitarnej. Pan nie widzi niczego obraźliwego w słowach, iż każdy Polak jest antysemitą. Pan nie widzi obrzydliwych antypolskich tekstów, które pojawiają się regularnie w izraelskiej prasie. No pan wybaczy, panie ambasadorze, okej, może pan tego nie dostrzegać, ale pozwoli pan, że wtedy stwierdzę, że pan ma kłopoty z patrzeniem na przynajmniej jedno oko. No cóż, chyba zgodzi się pan, że napisy antysemickie w Łodzi, czy też w innych miastach w Polsce, antysemickie, antyizraelskie demonstracje, które widzieliśmy tu w Polsce w czasie ubiegłych kilku miesięcy, niektóre bardzo trudne i niemiłe rzeczy, które słyszymy
Odnośnie do państwa Izrael, also in the last couple of również months, przez ubiegłych parę miesięcy, I think you will agree that some of zgodzi these, się pan chyba, things że are issues niektóre that z tych rzeczy to są kwestie, as also którymi the należy good się zająć. Tak samo jak Nie usłyszałem od Rzeczami pana ani dobrymi. słowa o tym, by Polacy zrobili cokolwiek dobrego w swojej historii. Pan wybaczy. Być może, że... I was just beginning to say właśnie Okej. zaczynałem tutaj Czyli po raz mówić, pierwszy w kiedy czasie pan- od 2 lat chciał pan to kiedy powiedzieć. pan- To dobrze, to teraz uwaga, proszę państwa, będziemy słuchać, jak ambasador Liwne będzie mówił coś dobrego o Polsce. Będzie to zapewne krótkie wystąpienie. well, if you have No, jeśli been listening to what I have been saying in the słuchałby last, pan tego, co years, mówię przez ubiegłe 2 perhaps not lata, yourself, but your, colleagues could może have nie checked pan, ale this pańscy on koledzy by Twitter, sprawdzili to nawet na moim before, Twitterze, o then którym you pan would mówił have seen wcześniej, to wtedy many good zobaczylibyście państwo things bardzo wiele myself dobrych and rzeczy, our embassy, które ja i have nasza been ambasada saying, about Poland, mówimy about o Polsce, Polish-Israeli, relationship. o stosunkach polsko-izraelskich. Let me, just repeat some of them. Pozwolę sobie I, powtórzyć tylko kilka z I nich. mentioned before the 1000 Mówiłem już wcześniej o years of our 1000 common history, so latach let naszej me wspólnej say it historii, again. więc powtórzę to Because it raz seems everything, jeszcze. needs to be Wygląda na repeated to, że three wszystko times musi być here. tutaj powtórzone co najmniej And 3 then it razy, might be, still, distorted. a wtedy i tak może to So let zostać me repeat wykrzywione, this więc for the third powtórzę time. to po raz trzeci. The history of the Polish Historia and the Jewish people narodu have lasted for polskiego 1000 i years. żydowskiego During ciągnie this się od period, 1000 we lat. had Przez many ten okres bright mieliśmy pages in our wiele history dobrych that they rozdziałów naszej cannot historii. be, or the state of Israel for that matter, or Zionism, Żydzi, Syjonizm, all of them i państwo cannot, Izrael, be wszystko to imagined nie mogą without sobie być wyobrażane Polish chapter, bez naszego polskiego existence rozdziału, here in bez Poland, naszej without egzystencji tu w the Polsce, work that bez we have been pracy, doing together którą robimy with the razem, people of Poland wraz for z narodem polskim 1000 od years. 1000 lat. Shall we agree that this is something positive? Chyba się zgodzimy, że to jest rzecz pozytywna. Can we at least Czy agree możemy on that? przynajmniej co do tego się Panie- zgodzić? ale Can panie we ambasadorze, agree- ja Czy się z możemy- panem Can zgodzę we agree- Czy can we możemy agree on the fact zgodzić się co do that tego, so many Nobel Prize że laureates tak wielu laureatów Nagrody Poles Nobla, also have Polaków, Jewish roots? Can we również agree miało that this is pochodzenie something Ale żydowskie. absolutnie. Czy możemy zgodzić się, też że to jest zgodzić też z tym, rzecz że pozytywna? twórcy państwa Czy Izrael, możemy zgodzić się? bardzo wielu z nich miało korzenie w Polsce, że wspomnę Dawida Ben-Guriona chociażby, ale przecież nie tylko jego. Wonderful. This is Super. a very good example. To Dawid jest bardzo Ben-Gurion dobry nie, przykład. ale na przykład, nie wiem, zdaje się, że Menachem Begin studiował na tym samym uniwersytecie, na którym ja miałem zaszczyt studiować, na Uniwersytecie Warszawskim. Było jeszcze paru innych wielu wybitnych twórców państwa Izrael, którzy mają polskie korzenie. Tylko widzi pan, panie ambasadorze. Can we agree that this is something Czy możemy positive? zgodzić się, że to jest rzeczą Oczywiście, ja dobrą? uważam, że to wspaniałe. Mało tego. Could we get some Czy positive możemy points from you since dostać od you Pana jakieś apparently, pozytywne uwagi, jeżeli decided to ewidentnie attack us on zdecydował się Pan almost each atakować and nas every point, niemalże w zakresie każdego z have punktów, a right to do since you are do czego ma Pan journalist? absolutnie prawo, jest Pan Can we dziennikarzem, ale agree czy that możemy this is zatem ambasadorze, uzgodnić, że that this is- jest to that this is coś, że something, jest to coś positive that exists pozytywnego, between co our istnieje countries? pomiędzy naszymi Could we krajami? agree on that? Możemy Ale się co do oczywiście, tego panie zgodzić? ambasadorze, wie pan, Dobrze. ja mogę oczywiście dla pana być nawet na użytek tej rozmowy antysemitą. To będzie pewna odmiana po tym, jak jestem powszechnie nazywany naiwnym filosemitą. Ale wie pan co, ja nawet nie o tym chcę rozmawiać. Mam wrażenie zresztą, że czas temat wątków polsko-żydowskich przynajmniej na razie zamknijmy. Chciałbym jeszcze wykorzystać ten czas, póki pan tu jest, do zadania panu pytania takiego, bo myśmy o tej debacie, to od razu pewne wytłumaczenie, debacie na tematy izraelsko-palestyńskie myśleli od dawna. Tak się złożyło, że ten wypadek spowodował, że główną część rozmowy zajmuje nam właśnie śmierć Polaka w strefie Gazy. Ale przecież to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ma ogromne znaczenie dla świata. I wie pan, ja zacznę może od końca. Od pytania, czy pan uważa, że Palestyńczycy mają prawo do własnego państwa? Do własnego, niepodległego, niezależnego państwa. We have been saying in a very clear way Powtarzamy w sposób bardzo wyraźny,
że to, co jest ważne dla nas w regionie Bliskiego Wschodu, który jest bardzo trudnym regionem, to to, abyśmy mieli możliwość życia w pokoju z naszymi sąsiadami. Od założenia ruchu syjonistycznego i państwa Izrael 75 lat temu, ruch syjonistyczny ponad 100 lat temu, zbyt wielu naszych sąsiadów nie było gotowych, aby przyjąć państwo żydowskie na Bliskim Wschodzie. To jest otwarta kwestia. Czy ta sytuacja się zmieniła, czy nie? Wiele osób ma różne odpowiedzi na to, ale jest szeroka zgoda w Izraelu, ale również poza jego granicami, że jeśli chcemy mieć sytuację spokojną, stabilną pomiędzy Izraelem a jego sąsiadami, musimy zagwarantować bezpieczeństwo państwa Izrael, państwa, które jest atakowane nieustannie. Jeszcze zanim staliśmy się krajem i wielokrotnie potem, jakim się staliśmy. Ale wsłuchuję się w to, co pan mówi i nie słyszę odpowiedzi na moje pytanie. To jest rzecz kluczowa. Staram się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że da mi pan jeszcze szansę i że nie będę musiał powtarzać tej odpowiedzi trzykrotnie. Tak jak musiałem to robić wcześniej. Ale pan jest gospodarzem, ja jestem nieledwie gościem. Zatem, wracając do pańskiego pytania. Jesteśmy gotowi i szereg rządów Izraela to mówił. Jesteśmy gotowi, aby omówić możliwość niezależnego państwa palestyńskiego, jeśli bezpieczeństwo Izraela będzie zachowane. To znaczy, że takie państwo, gdyby miało zaistnieć, będzie musiało być zdemilitaryzowane. Nie możemy mieć armii na zachód od rzeki Jordan. Jeżeli pan chce, możemy też pomówić o tym dlaczego, ale i musimy również mieć pewność, że Palestyńczycy, szczególnie młodzi Palestyńczycy, nie wyrosną w takiej nienawiści, w takim podżeganiu, które widzieliśmy nie tylko na terytoriach kontrolowanych przez Hamas, po tym, co w sensie się dzieje na teraz w strefie strefie Gazy, Gazy, ale również niestety w regionach, które są kontrolowane przez władze palestyńskie. To jest coś kluczowego. To jest też coś bardzo ważnego, co musimy zrozumieć tu w Europie. Niestety nadal mamy tutaj pieniądze europejskie, w tym też polskie, które napływają na terytorium Palestyny i finansują podręczniki, które pokazują Żydów jako synów świń i małp. Jestem pewien, przechodząc do stosunków Polski z Izraelem, znowu powtórzę coś pozytywnego, jestem pewien, że polski podatnik nie życzy sobie, żeby jego pieniądze i wysiłki trafiały na podręczniki, które nie uczą niczego poza nienawiścią wobec państwa Izrael. To jest trwający problem, jest to duża kwestia, którą musimy rozwiązać. Nie mam żadnego prawa, by występować w imieniu polskich podatników. Mogę panu powiedzieć we własnym imieniu, że uważam to za coś absolutnie obrzydliwego. Tak samo jak absolutnie dla mnie zrozumiałe jest, iż hasło na przykład, że from the river to the sea Palestine will be free jest hasłem nienawistnym, bo ono oznacza de facto wymazanie Izraela, jak rozumiem, z jego mieszkańcami z mapy i zepchnięcie ich do morza. I tak żadne państwo nie może się zgodzić na to, że jego sąsiedzi będą się chcieli ich pozbyć, będą chcieli ich wymordować. To jest całkowicie dla mnie jasne, ale pytanie o państwo palestyńskie jest pytaniem dość, zdaje się być pytaniem zasadniczym. Przypomnę panu, że to izraelscy politycy zgodzili się na powstanie autonomii palestyńskiej
Te wysiłki skończyły się przyznaniem pokojowej Nagrody Nobla. Wie pan, no to są... Jak inaczej pan sobie wyobraża, jeśli w ogóle pan sobie wyobraża, zakończenie tego sporu, niż przez to, że powstanie niepodległe państwo palestyńskie? Jest to z całą pewnością możliwe, jeśli damy radę zagwarantować, że nasi sąsiedzi będą chcieli mieć porozumienie pokojowe, a nie będą próbowali kroić Izraela kawałek po kawałku. Jest ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma scenariuszami. Zawsze znajdzie się dużą większość w Izraelu wśród ludzi, którzy zgodzą się na szczery i prawdziwy pokój z sąsiadami. Tak samo jak znajdę Mówimy bardzo tutaj wielu... Wspomniał pan o laureatach Nagrody Nobla. Wspomniał pan o Menachem Begenie. To była Nagroda Nobla za porozumienie pokojowe z Egiptem, gdzie Izrael, rozumiejąc, że będzie to realny pokój, był gotów zrzec się dużego terytorium, a Izrael jest krajem relatywnie niewielkim, całego półwyspu Synaj, i był szeroki konsensus w Izraelu co do tego, ponieważ ludzie Izraela pragnęli pokoju. Z drugiej strony, kiedy widzimy, że wychodzimy z pewnych terytoriów, jak na przykład ze strefy Gazy, czy też z południowej części Libanu, i to, co się dzieje tam, zamiast tego, że ludzie pragną stosunków pokojowych z nami w Gazie, mamy dżihadystyczne, terrorystyczne organizacje Hamas, które, swoją drogą jestem zaskoczony, że nie zapytał mnie pan nawet raz o wydarzenia z 7 października. Hamas, który dopuszcza się najpotworniejszych zbrodni przeciwko Żydom od Holokaustu. Szkoda, że Proszę pan wybaczyć, będę o to... Proszę mi powiedzieć... Nie, proszę mi Ale wybaczyć. proszę Panie mi ambasadorze, pozwolić. bardzo Proszę chętnie mi będę o to pozwolić. pytał ambasadora Palestyny. Dlatego, że uważam, iż zbrodnie Hamasu także obciążają konto Palestyńczyków. Tak, to prawda, wy byliście ofiarami tego, co się stało 7 października, ale rozmawiamy także o tym, co się działo po 7 października. I tutaj bardzo wielu waszych dotychczasowych przyjaciół, choćby w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, oskarża was o zbrodnie wojenne. Nie wspomniał pan o 7 października ani razu, zanim nie zrobiłem to ja, dlatego też o tym mówię, ale wracając do pańskiego pytania, ponieważ myślę, że jest to ważne, raz jeszcze jesteśmy gotowi na naprawdę duże ofiary, aby osiągnąć porozumienie pokojowe z naszymi sąsiadami. Zrobiliśmy to z Egiptem, z Jordanią, nawet z ludźmi żyjącymi w Gazie. Wyszliśmy z Gazy zupełnie, niemalże 20 lat temu, w 2005. Wyszliśmy w roku 2000 z południowego Libanu. W obydwu tych regionach to, co się stało, to, że terroryści, organizacje dżihadystyczne, wspierane bezpośrednio bądź pośrednio przez Iran, przejęły kontrolę nad ludnością. Myślę, że ci, którzy nas oglądają, muszą zrozumieć, jakiego rodzaju reżimy sobą reprezentują. Pierwsza rzecz, jaką ci ludzie robią, tak jak wiele innych reżimów totalitarnych, to jest mordowanie swoich własnych przeciwników politycznych. Potem wprowadzają dyktaturę, która raz jeszcze nie pozwala na jakiegokolwiek rodzaju nie tylko wolną mowę, ale też prawa kobiet, prawa społeczności LGBT, jakiegokolwiek rodzaju, nie daj Boże, liberalne poglądy. One są zakazane zarówno w strefie Gazy, jak i przez Hezbollah i przez dowolnych innych dżihadystów. I z tych miejsc południowy Liban, Gaza, ostrzeliwują Izrael rakietami. Wypuszczają się z atakami terrorystycznymi cały czas w kółko, aż do tej tragedii i potwornej zbrodni, jak tylko 7 października. To nie są ludzie, z którymi Tylko, że to da się zawrzeć pokój. Pan powiedział o tym, że chciałby,
że pokój może zapanować tylko wtedy, kiedy młodzi Palestyńczycy nie będą wzrastali w nienawiści. Mam wrażenie, że po tym, co się dzieje teraz w Gazie, możecie być absolutnie pewni tego, że młodzi Palestyńczycy, bez względu na to, co robi Hamas, będą wzrastali w poczuciu nienawiści, w chęci zemsty i rewanżu na Izraelczykach. To jest koszmar. Myślę, że mamy tutaj bardzo duże wyzwanie, które przed nami leży. Pierwszym wyzwaniem jest pokonanie Hamasu i rozmontowanie ich zdolności kontynuowania i kontrolowania ludności Gazy. Ale pan naprawdę wierzy w to, że ta operacja spowoduje zniszczenie Hamasu na trwałe zniszczenie Hamasu? Pozwolę sobie za to odpowiedzieć na chwilę, jeśli pan pozwoli. Gdy do tego dojdzie, będziemy w stanie rozpocząć, czy też społeczeństwo palestyńskie będzie w stanie rozpocząć budowę nowego pokolenia Palestyńczyków, którzy, mam nadzieję, nie będą wyrastali w czystej nienawiści do Izraela. Ale to jest wyzwanie. Jakkolwiek nawet teraz, gdy mówimy, widzimy, jak coraz więcej Palestyńczyków w Gazie, nie tylko w strefie Gazy, którzy rozumieją i otwarcie mówią, kiedy tylko mówią, że Hamas odpowiada za to, do czego doszło, że Hamas ponosi za to winę i że faktycznie chcą budować inne stosunki z Izraelem, coś, co my staramy się robić od dziesięcioleci, szczególnie przez ubiegłych 20 lat. Ale problem polega na tym, że zawsze musimy patrzeć na alternatywy. To nie jest tak, że mamy dobrą alternatywę i złą. Czasami życie jest bardziej złożone. Czasami musimy spróbować i zobaczyć, czy coś zadziała. Próbowaliśmy wyjść ze strefy Gazy w nadziei, że ludzie, którzy tam mieszkają, będą w stanie sami zarządzać swoimi sprawami w sposób pozytywny. Ludzie mówili również w Izraelu. Mówili, że strefa Gazy zamieni się w nowy Singapur, będzie rozkwitać. Że to się nie wydarzyło. Nie jest to, do czego doszło. Stało się to, że Hamas przejął kontrolę. Jedyna rzecz, jaką zaczęli tam budować, były tunele podziemne, z których wystrzeliwali rakiety na miasta Izraela. Panie ambasadorze, to jest pełna zgoda, tylko że problem jest szerszy. Pamięta pan przecież, pan wspomniał o pokojowego Nobla dla Menachema Begina. Ja raczej myślałem tak naprawdę o tym, co się wydarzyło, Boże, to już chyba za 30 lat temu, jak Nobla dostawał Itzhak Rabin, dostawał Shimon Peres i Yasser Arafat. To właśnie wtedy była ta nadzieja, że Izraelczycy i Palestyńczycy będą mogli żyć obok siebie. Nic strasznego, to tylko drobna powódź. Naród izraelski miał większą, że wspomnę Noego. Rzeczywiście mieliśmy nadzieję na zbudowanie pokoju pomiędzy nami a Palestyńczykami. Wiele osób w Izraelu i poza Izraelem uwierzyło w tę możliwość. Uwierzyło w szansę osiągnięcia pokojowych stosunków, nawet z ludźmi takimi jak Arafat. To, co w końcu okazało się być błędem, ułudą, błędem, gdzie większość Izraelczyków już to rozumie, którego nie wolno nam powtórzyć dzisiaj. Panie ambasadorze, pan pozwoli, że ja poproszę tylko o to, żeby nam ktoś sprzątnął trochę ten stół i poczęstował pana wodą, bo głupio wygląda tak, że tylko ja mam jakąś wodę, a reszta się wzięła i wylała. Zdamy sobie jakoś z tym radę. Okay. To jest program jak najbardziej na żywo, proszę państwa, czego dowodem jest również to, że nie byliśmy przygotowani na powódź. Jak widać, ten stół również nie jest na to przygotowany. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Panie ambasadorze, ja wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy, bo
Bo ja zadałem panu pytanie o to niepodległe państwo palestyńskie, bo tak naprawdę myślę, że tak jak ogromna większość ludzi na świecie, Polacy również są i przerażeni, i zmęczeni, a czasami może nawet znużeni tymi ciągłymi, koszmarnymi doniesieniami z Bliskiego Wschodu. A to kolejne ataki na Izrael przy użyciu tych ich rakiet. A to odpowiedź Izraela. A to gdzieś wybucha autobus pułapka i następuje odpowiedź Izraela. A to jacyś osadnicy izraelscy dokonują samosądu i później na to Palestyńczycy. Ta cała spirala wzajemnej nienawiści prowadzi do tego, że wy rzeczywiście żyjecie w ciągłym stanie wojny. Czy to nie jest... Czy nie ma pan naprawdę wrażenia, że ta sytuacja dojrzała już do tego, żeby to przerwać? Tylko czy ktokolwiek na przykład w Izraelu, specjalnie pana nie pytam o Palestyńczyków, pytam pana o Izrael i proszę o w miarę szczerą odpowiedź. Czy ktokolwiek w Izraelu jest gotowy do jakiegokolwiek kompromisu? Bo ja mam wrażenie, że teraz, zwłaszcza teraz, nie. Naprawdę nie słuchał pan tego, co mówię przez ostatnie 20 minut. Ale nie słuchał pan też wcześniej, Proszę więc wybaczyć. jakby pozwolę sobie powtórzyć. Powtórzę po raz trzeci. Izrael jest absolutnie gotowy na kompromis Ale z na naszymi czym miałby sąsiadami. polegać ten kompromis? Jesteśmy gotowi. Proszę, chociażby pozwolić mi odpowiedzieć na pytanie po raz czwarty, bo w przeciwnym razie nie będziemy w stanie rozmowy tej pociągnąć dalej. Zadał pan poważne pytanie, odpowiem też poważnie, spróbujmy. Izraelczycy udowodnili wielokrotnie, że jesteśmy nie tylko gotowi na kompromis, ale że jesteśmy chętni do kompromisu. Swoją drogą, bez kompromisu nie ma pokoju. Kiedy ma się dysputę pomiędzy dwoma osobami czy krajami, to aby osiągnąć pokój, aby osiągnąć porozumienie, trzeba dojść do kompromisu. Problem polega na tym, że to pojęcie gubi się dla zbyt wielu z naszych sąsiadów. Tak jak mówiłem wcześniej, 120 lat syjonizmu, 75 lat istnienia państwa Izrael pokazały nam, że nazbyt wielu naszych sąsiadów po prostu nie chce mieć nas jako sąsiadów. Nie chcą pokoju z Izraelem, chcą pokoju bez Izraela. Panie ambasadorze, I mam nadzieję, że rozumie to pan. Mam nadzieję, że nasi widzowie to rozumieją, bo to można bardzo łatwo sprawdzić. To, ile razy Żydzi mieszkający w Izraelu próbowali znaleźć kompromis, jeśli zaczniemy tutaj omawiać każdy przypadek, gdy byliśmy gotowi na kompromis, a nasi sąsiedzi nie, to musielibyśmy tu siedzieć jeszcze za 3 godziny. Nie było ani dnia, ani tygodnia, miesiąca, roku w naszym istnieniu w państwie Izrael. Od początków syjonizmu, gdy nie byliśmy gotowi na znalezienie kompromisu, ale nie da się zawrzeć kompromisu z panie kimś, ambasadorze, kto nie chce, pozwoli, że aby pan pozostanę zadziwiony tym, co mi pan powiedział, że pana nie słuchałem, ale w końcu doszedłem... Nie słuchał pan. Czy ja mogę? Jeśli ktoś powtarza 3 razy to samo pytanie A jeśli ktoś nie odpowiada i za... w międzyczasie zmienia odpowiedź, którą usłyszał Panie wcześniej, no to ambasadorze, nie pan jestem wybaczy. pewien, czy jest to dobry dialog, ale nie wiem, co o Nie tym wiem, myślą co widzowie. powiedzą na to nasi widzowie. Mam wrażenie, że próbowałem panu zadać parę razy pytania, na które nie doczekałem się żadnej odpowiedzi, żadnej rzeczowej odpowiedzi. Naprawdę przepraszam, że byłem aż tak Nie, nudny. mnie pan Mam nie nadzieję nuży. szczerze,
że pańska rozmowa z ambasadorem Palestyny, gdyby się to miało zjawić, będzie o wiele ciekawsza. Cieszę się już na to. I ja też się cieszę. Bardzo bym chciał doprowadzić do spotkania obu panów, ale jak sądzę, to jest niemożliwe. Chyba że pan wyrazi publicznie taką ochotę na spotkanie na przykład w kanale Zero z ambasadorem Palestyny, to najpierw przepytam ambasadora Palestyny, ale później z pewnością doprowadzę również do historycznego spotkania obu ambasadorów na żywo. Wydaje mi się, że powinniśmy najpierw zrobić pewne rzeczy, które tutaj ustaliliśmy. Ja wyślę panu zdjęcia z napisami antysemickimi na ścianach z budynku, gdzie mieszkała moja rodzina w Łodzi. Obiecał pan, że je opublikuje i wtedy możemy porozmawiać. Możemy kontynuować To bardzo, naszą ale sekundkę, bo to jest rozmowę. bardzo niewielki, bo to jest bardzo Jakkolwiek- niewielka cena, jaką muszę zapłacić. Jakkolwiek, obawiam się, panie redaktorze, że takiego rodzaju dyskusja, kiedy jestem pytany 3-krotnie, 4-, 5-krotnie o to samo i nikt nie słucha nawet moich odpowiedzi. Nie wiem, czy jest to najlepszy sposób, aby prowadzić dialog. Wie pan, ale, Swoją drogą, ale teraz pan cały czas mówi, nie pozwoli mi Swoją nawet drogą- odnieść się do pańskich słów, a są to bardzo poważne oskarżenia, prawda? myślę, że dialog, który istnieje pomiędzy Polską a Izraelem, jest znacząco lepszy niż to, co my staraliśmy się tutaj Pan wybaczy, ja mam zaprowadzić. wrażenie, Więc że raz jeszcze, w tej chwili trudno to nazwać dialogiem. Pan Raz mnie po jeszcze. prostu poucza, panie ambasadorze. jest to coś pozytywnego. No, nigdy nie miałem takiego wywiadu, a naprawdę od 30 lat się tym zajmuję. Nie wiem, czy powinienem być z tego powodu dumny, natomiast, panie ambasadorze, pan mnie w tej chwili poucza, ja przyjmuję te pouczenie oczywiście. Bynajmniej. Po prostu mówię, Pańska że opinia. jest to dziwaczne. Jest to dziwaczne, kiedy komuś się 3-krotnie, 4-, 5-krotnie zadaje to samo pytanie. Potem odpowiedzi są wykrzywiane. Ale jeżeli Jest to pan, kuriozalne. Naprawdę nie jestem przyzwyczajony do czegoś jeżeli ja takiego. zmanipulowałem pańską wypowiedź, ale sekundeczkę, Czy jeżeli zgadza ja się zmanipulowałem pan? pańską Czy zgadza wypowiedź, się to pan? trzeba było rzeczywiście mi powiedzieć, nie, źle mnie pan zrozumiał. Tylko widzi pan, panie ambasadorze, panu nie podoba się nie tyle to, ile razy ja o to pytałem, tylko że miałem śmiałość zadać pewne pytania. No, pan wybaczy, ale Szczerze, to widziałem o wiele odważniejsze reakcje niż to, że siedzi się w pomieszczeniu z ambasadorem Izraela. panie ambasadorze, jeżeli możemy wrócić do rozmowy, a nie do rozmowy o rozmowie, Ależ proszę, zróbmy to- tak. to chciałem panu zadać pytanie tak naprawdę o przyszłość, bo no, rzeczywiście możemy się pogrążać w rozmowie o przeszłości, tylko o przyszłość nawet nie stosunków polsko-izraelskich, tylko o to, co ma się wydarzyć, co jest celem waszej operacji w strefie Gazy. Operacji, której nie nazywacie wojną, tylko operacją właśnie. Naprawdę nie Pan odrobił pracy wybaczy, domowej. I did my homework. Wojna pomiędzy Izraelem a Hamasem jest nazywana wojną od dnia pierwszego. Jesteśmy uwikłani w tę wojnę od pół Pan roku. mówi o wojnie, o której mówicie od początku, natomiast mówię teraz o tym, co się dzieje w tej chwili w strefie Gazy. I teraz tak, co ma być... Nie, ale jak pan... To jest wojna i to nadal To wojną mamy... pozostaje. Jest to wojną bardzo trudną, w której musimy walczyć z organizacją terrorystyczną, która kontroluje strefę Gazy, która ma coś, o czym się nie mówiło tak naprawdę w zbyt wielu krajach, o czym się nie mówiło. Ustami wielu polityków w wielu krajach, jednym z tych krajów była Polska. Ale pan naprawdę wierzy w to, że jeśli zginie jeszcze
How many times here Ile in razy this program of yours tutaj, have w you pańskim been talking programie, about the jihadi rozmawiał Pan Islamists of o Hamas, dżihadystach i Hezbollah, islamistach z Hamasu, Houthis, Hizbollahu, or other o jihadi Houthis czy o innych Islamists dżihadystach, who are islamistach, threatening the only którzy Jewish state grożą in the jedynemu world? żydowskiemu How many państwu na times have you świecie? done this? Ile razy się to Panu In the zdarzyło? last, I don't Przez know, ubiegłych, nie wiem, how many years is this program od already ilu lat operating? Ten ten program? program już działa? 2 miesiące. Okay, so in these 2 months. Dobrze, 2 zatem miesiące. przez 2 miesiące. Przez 2 one of miesiące. the- Tak, raz rozmawiałem o one of the stosunkach. one of the major international events that is Jedno z happening. najważniejszych Znaczy, wydarzeń rozmawiałem o tym, międzynarodowych, które teraz How się often dzieją, have you been, jak często discussing this? rozmawiacie o tym Tu Państwo? pana zaskoczę. Rozmawiałem, ja miałem niewątpliwą przyjemność w tym kanale prowadzić kilka, to można policzyć ile programów. Rozmawiałem choćby z Leibem Fogelmanem na ten temat. Wie pan, to głupio się tłumaczyć i nakazywać innym, żeby śledzili moją działalność dziennikarską, ale gdyby pan ją prześledził, nie tylko na antenie kanału Zero, gdzie mam komentarze na tematy również wydarzeń międzynarodowych, ale na przykład moje rozmowy w RMF-ie, to by pan wiedział, panie ambasadorze, że to właśnie w Radiu RMF poświęciłem 2 wywiady właśnie tylko temu i to nie tuż po tym, jak wybuchło, nie w październiku. Rozmawiałem, Jest pan doświadczonym dziennikarzem. to pan nie odrobił swoich lekcji, a próbuje mnie pouczać, że nie zajmuję się tym, czym chciałby pan, tylko żebym ja pytam. się zajmował. No, I'm asking Nie, because tylko if we pytam, want to ponieważ discuss jeżeli seriously chcemy the rozmawiać situation poważnie in o the Middle sytuacji na East, Bliskim then we also Wschodzie, need to discuss to musimy the też question rozmawiać of the international o kwestii reaction, the reaction of the reakcji international międzynarodowej, community reakcji to what is społeczności happening. międzynarodowej No, na to, co press się dzieje. plays an Prasa important role. odgrywa ważną Since you rolę. are a journalist Jako, for, że what, jesteście, decades? jest Am pan I correct? dziennikarzem Tak. 30 lat, tak? I think we can agree To that myślę, it's a że fair możemy się question zgodzić, że to jest ask to you. absolutnie How many rzetelne times, pytanie. how often Ile razy, in jak your, często journalistic activity w pańskiej have you karierze been talking dziennikarskiej about mówił the pan fact o that fakcie, so many że tak jihadi wielu terrorists terrorystów, are dżihadystów doing everything in their power robi wszystko, to co tylko murder może, Jews aby mordować in the Middle East, Żydów na outside of Bliskim the Wschodzie Middle East. By the way, i not poza only Jews, Bliskim also Wschodem, to nie murder tylko Żydów. Christians. ale Panie też chrześcijan. ambasadorze, How many times was this Ile discussed? razy taka pewnością. dyskusja I była might be przez pana mistaken, poruszana? and Mogę if się you have- mylić. you might be Jeżeli pan mistaken to and you robił, are mistaken. może się pan mylić, I'll be jeśli happy pan to- myli. Z pewnością nie robiłem tego bardzo często, natomiast robiłem to znacznie częściej niż pan przyznał istnienie antypolonizmu w Izraelu. I'm not sure what's the connection Nie jestem between pewien, these jakie two miałoby być issues. powiązanie między tymi dwiema A kwestiami. ten związek, ten związek jest bardzo prosty. Pan mnie bowiem pyta o moją dziennikarską uczciwość. To ja panu mówię, że moja działalność dziennikarska nie polega wyłącznie na zajmowaniu się międzynarodowym terroryzmem. Właściwie tak naprawdę, głupie to powiedzieć, zajmowałem się głównie polską polityką wewnętrzną, a nie międzynarodową. Let us agree not to Dobrze, disagree on that. uzgodnijmy zatem, że nie będziemy Coming się back nie to your, zgadzać co do tego. Natomiast wracając do pańskiego If we pytania. want to have better Middle East, Jeśli indeed, if chcemy we want mieć to have lepszy a better Bliski world, Wschód, jeżeli chcemy mieć lepszy better Wschód, Europe, not lepszy the Middle świat, East is lepszą also called the Europę. Near East, right? Because it is so, tutaj close, Bliski Wschód so jest nazwany near, faktycznie bliskim, nie the środkowym wschodem, European ponieważ continent. So jest o if we tyle want to bliski have a krajom better europejskim. Więc Near jeżeli East, chcemy dobrego, bliskiego more stable wschodu i world, bardziej stabilnego then świata, we need to have two things. to We musimy need to mieć have dwie better rzeczy. cooperation Po pierwsze, lepszą between countries of współpracę the pomiędzy Middle East, krajami but we also Bliskiego need to have Wschodu, ale też international atmosphere potrzebujemy międzynarodowej that will hold, atmosfery, the countries there która kraje tam accountable for what istniejące actually happens. zmusi do poniesienia And, odpowiedzialności za to, we co have się seen, dzieje. Very often, I in the bardzo past, if you często w want to, przeszłości widzimy, assist jeżeli solving ktoś chce international crisis, wspierać then first you need to rozwiązywanie understand. międzynarodowych kryzysów, First to you need najpierw to musi je address the zrozumieć, issue, musi zająć się in a problemami truthful way. w sposób uczciwy. Part of it, of this is happening, Część part of tego this, się is not. dzieje, część się I nie think, dzieje. having such Myślę, discussions że we had, urządzanie today, takiej dyskusji, jak ta, którą mieliśmy is tu important dzisiaj, in the sense jest rzeczą that ważną, it brings to the surface ponieważ pozwala some to issues, obnażyć pewne that kwestie, perhaps
które być może nie są tak często omawiane. A więc mam nadzieję, że Panie będzie to ambasadorze, pomocne. mam wrażenie, że pański wpis twitterowy, pańska reakcja po tym, co się stało w Polsce, wywołał coś, czego rzeczywiście dotychczas w Polsce nie było. Reakcję polskich polityków od lewa do prawa, w której mówili oni jednym głosem, że jakby to powiedzieć, nie, bo powiedzieli wprost, że pan przesadził. Pan Donald Tusk powiedział, że ta reakcja budzą naszą zrozumiałą złość. Bo wie pan właśnie, wrócę do tego. Pan bardzo by chciał, czasami mam takie wrażenie, żeby wszyscy dookoła byli tymi okropnymi nieprzyjaciółmi Izraela. Pan nie stara się zrozumieć, proszę wybaczyć, że to powiem, przyjaciół. No, a teraz zadam pytanie, no bo może ja się mylę, może pan stara się pojąć, może pan stara się znaleźć dobre chęci, ale jeśli tak, to czy widzi pan wśród Polaków jakieś dobre chęci, chęć poprawy stosunków polsko-izraelskich? Myślę, że widzieliśmy i spotkałem się z wieloma osobami tutaj w Polsce i z wieloma w Izraelu, które chcą lepszych, silniejszych, bardziej stabilnych stosunków pomiędzy Izraelem a Polską. Mogę pana zapewnić, że chcę pokoju. Myślę, że moi poprzednicy też byli częścią tych wysiłków, aby zbudować silniejsze, lepsze stosunki pomiędzy Polską a Izraelem. I szczerze sądzę, że powinniśmy troszkę bardziej pozytywnie do tego podchodzić, bardziej optymistycznie, jeśli mogę tak to nazwać. Z punktu widzenia naszej zdolności robienia tego. Polska i Izrael. I przepraszam, raz jeszcze powiem rzeczy pozytywne. Jeżeli chcecie to wyciąć z wizji, to proszę bardzo. To nie wycinamy niczego z programu na żywo, panie ambasadorze. Tak jak to pan zresztą już wielokrotnie mi przerywał. Naprawdę. Chcemy mieć dobre stosunki. Myślę, że wiele osób w Polsce pragnie tego samego. Co więcej, myślę, że mamy te same interesy. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w świecie dzisiaj, nie tylko na Bliskim Wschodzie swoją drogą, to musimy zrozumieć, że Polska i Izrael są częścią tej samej zachodniej części świata i to też jest związane z wojną dziś między Izraelem a Gazą. To jest realna wojna. Wojna cywilizacji z barbarzyństwem. Na Bliskim Wschodzie Izrael broni cywilizacji przeciwko barbarzyństwu. To niech mi się pan pozwoli ze sobą zgodzić. 7 października i to jest częścią tego, co panie musimy robić razem. Niech mi się pan pozwoli ze sobą zgodzić. To prawda. Izrael W końcu się zgadzamy. w czymś tak. W kwestii bardzo tak ważnej. uważam, że Izrael... Szkoda, że nie daliśmy że rady więcej. Uzgodnić Panie takie typu ambasadorze, ja uważam, że jeszcze w paru innych kwestiach być może moglibyśmy się zgodzić. Tak, ja naprawdę uważam, że Izrael, który, jakby to powiedzieć, nie jest państwem doskonałym, ale nikt nie jest i teraz nie jest moją rolą wyliczanie tych niedoskonałości, ale tak, Izrael teraz jest na Bliskim Wschodzie przy wszystkich swoich potwornościach i błędach, no, jedynym miejscem, gdzie jest demokracja, gdzie jest wolność, reglamentowana być może, ale jednak jakaś. I że nie ma takich swobód z pewnością, jakie są w Izraelu, ani w Libanie, nawet w tym dobrym, demokratycznym Libanie, a już na pewno nie ma ich w Syrii, w Iranie czy w Arabii Saudyjskiej. Tylko moje pytanie dotyczy... Powiedział pan dobry, demokratyczny Liban? Czy to było częścią zdania, Tak, które pan właśnie powiedziałem wygłosił? to. Liban, który uwielbiam zresztą, w którym byłem również, jest krajem... Czy może pan powiedzieć widzom, co takiego dobrego i demokratycznego widział pan w Libanie? W Libanie bowiem jest konstytucja, która nie jest przesadnie demokratyczna, ale która próbowała
zapanować nad dwoma żywiołami. Czy widział pan, co Właśnie naprawdę chcę, się właśnie dzieje w sekundkę, Libanie? Chcę do tego powiedzieć. Pan spytał mnie, co mogę powiedzieć dobrego o Libanie najpierw. Więc o Libanie... Powiedział pan dobry, demokratyczny Liban, więc zastanawiam się, co jest takiego dobrego dla ludzi, którzy tam mieszkają w Libanie. Jakiego rodzaju demokracja tam się dzieje, kiedy mamy terrorystów, dżihadistów, Hezbollah jest w Libanie. którzy kontrolują go na Boga. Wiece, szanowny panie ambasadorze, ja rzeczywiście powinienem robić takie coś. Taki znak, że to jest cudzysłów, że ta wypowiedź była sarkastyczna. Chciałem powiedzieć, Cieszę się, że pana nie zrozumiałem. że Liban w porównaniu z Syrią czy Iranem jest tym fantastycznym, demokratycznym krajem, choć daleko mu od swobód demokratycznych, a to, co się tam dzieje, jest raczej w tej chwili dowodem na upadek tego państwa. W Iranie też są wybory. Również mieliśmy Niech pan wybory w zostawi Związku ten Sowieckim. nieszczęsny Iran. Nawet w komunistycznej Polsce i w wielu innych dyktaturach. Liban jest koszmarnym miejscem dla samych Libańczyków. Iran jest koszmarnym miejscem dla Irańczyków. Syria jest koszmarnym miejscem dla Syryjczyków. Wszystko to dzieje się z powodu muzułmańskich radykałów, którzy najpierw mordują swoich własnych ludzi i przejmują kontrolę nad tymi krajami, a potem nie zatrzymują się, mordując albo wyrugując chrześcijan, Żydów i wszystkich innych muzułmanów, którzy myślą Panie inaczej ambasadorze, niż gdzie oni. pan- To jest sytuacja, którą bo ja mamy. bym się chętnie pod tym podpisał. Tak. Ale spiszmy ja- to, napiszmy to razem. Przecież to, co pan powiedział, jest... Może opublikujmy. Panie redaktorze, chyba gdzieś dochodzimy. Może byśmy tak opublikowali coś razem na temat fatalnego stanu spraw w demokracjach na Bliskim Wschodzie. Nie jestem poza specjalistą od demokracji bliskowschodnich, ale na ile potrafię, to z pewnością tak, panie ambasadorze, ta propozycja jest przyjęta, bo to, co pan powiedział, ale to, co pan powiedział, jest czymś, co mam wrażenie, z czym się zgodzą wszyscy nasi widzowie. Chyba uzgodniliśmy kilka To, co jest, kluczowych to, co dramatycznie złego dzieje się w państwach... To jest jeden z problemów, które czasami sprawiają kłopoty ludziom. Zgadzamy się w kwestiach kluczowych, takich jak sytuacja Widzi pan, w tych państwach. Zgadzamy się w kluczowych kwestiach, takich jak fakt, że tak wielu wrogów Izraela próbuje zniszczyć go no ja to i nadal, powiedziałem, nadal to robi. że bardzo wielu Zgadzamy wrogów się. Izraela nie... Faktycznie. Zgadzamy się, że tak wiele osób w Polsce, że Izrael ma prawo się bronić. Ale potem jakoś mamy różnicę opinii, która myślę, że większość z tych różnic jest nieznacząca, ale jest rozdmuchiwana nieproporcjonalnie. Dlatego byłem zaskoczony, że znacząca część naszego spotkania dzisiaj upłynęła nam takiego rodzaju podejścia. Mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem, będzie Bo lepiej. widzi pan, bardzo łatwo nam jest się zgodzić co do oceny na przykład radykalnego islamu, który rodzi terrorystów, bo to jest fakt niezaprzeczalny i w zasadzie nikt o zdrowych zmysłach nie może temu zaprzeczyć. I nikt o zdrowych zmysłach też nie zaprzeczy temu, że ci terroryści chcą po prostu zabić wszystkich Żydów, a już zwłaszcza tych, którzy są w Izraelu. Nie tylko Okej, Żydów. ma pan rację, nie tylko Oni Żydów. chcą, to jest coś bardzo ważnego. Tylko, że to była pierwsza część mojej wypowiedzi. Myślę, że zgodziliśmy się co do tego. Pan mówi swoje, ja mówię swoje, tak, ale w końcu
się porozumiewamy. Bardzo bym więc chciał, żebyśmy myślę, że- znaleźli również to porozumienie w sprawach dotyczących... Myślę, że to również tak będzie tutaj. Widzieliśmy bardzo często w historii, że Żydzi byli pierwszymi ofiarami, ale nigdy ostatnimi. To jest dokładnie to, co się działo w trakcie Holokaustu, w średniowieczu, dokładnie. To widzimy dziś na Bliskim Wschodzie. Ludzie, którzy zaczynają od Żydów, uważają ich za nieledwie pierwsze ofiary, ponieważ zaraz potem ruszają przeciwko chrześcijanom, przeciwko wszystkim innym muzułmanom, którzy nie są tak radykalni. Pan się jak odwołuje teraz do naszego interesu, już nawet nie do naszego człowieczeństwa. zobaczyć, Pan pozwoli co się mi dzieje. dokończyć, bo pan mówi tak, powinniście, z czym się ja się zresztą zgadzam, powinniście zwrócić uwagę na to, że Żydzi są tylko pierwszymi ofiarami, ale na pewno nie są ostatnimi. Wy, chrześcijanie, będziecie następnymi. Pan się odwołuje w tym wypadku do naszego interesu. Nie w Ale, przyszłości, okej, nie w czasie przyszłym. Są tak. Chrześcijanie, i to jest kolejna kwestia, która niestety nie jest uh, poruszana, a na pewno nie jest wystarczająco poruszana także tu w Polsce. Stan rzeczy dla społeczności chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, to co widzimy w minionych latach, że radykalni islamistyczni dżihadyści, którzy atakują Żydów, atakują też chrześcijan, społeczności chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie i we wszystkich krajach Bliskiego Wschodu, za wyjątkiem państwa Izrael, widać coraz mniej mieszkających tam chrześcijan, ponieważ są oni mordowani i deportowani. To jest coś, czym należy się zajmować bardziej Pan także tu w tylko jeszcze Polsce. zwróci uwagę na jedną rzecz, bo pan odwołuje się teraz do naszego interesu, a ja uważam, że powinniśmy w imię naszego, no, proszę wybaczyć mi moją górnolotność, ale w imię naszego człowieczeństwa zaprotestować przeciwko temu, co wyprawiają terroryści, nawet gdyby dotyczyło to wyłącznie Żydów. Bo nie można się po prostu godzić na to, by takie działania dotyczyły kogokolwiek. Ale widzi pan, panie ambasadorze, myślę, że przestalibyśmy się zgadzać, gdybyśmy porozmawiali już o tym, jak armia izraelska, jak państwo Izrael odpowiada na przypadki no naprawdę koszmarnego, nieusprawiedliwionego niczym terroryzmu, na barbarzyńskie ataki, których ofiarą padają Żydzi. Bo czasami mam wrażenie, i to jest to pytanie, które zadaje bardzo wielu naszych widzów, czy wy nie usprawiedliwiacie swoich brutalnych poczynań w strefie Gazy tym, że ciągle jesteście ofiarami? Widzi pan, to jest dokładnie to, co mówiłem wcześniej. Z jednej strony zgadzamy się, po prostu zgadzamy się co do podstawowych faktów tego, co się dzieje. Zgadzamy się co do tego, że sąsiedzi Izraela robią wszystko, co mogą, aby wymordować wszystkich Żydów i zniszczyć państwo żydowskie. Zgadzamy się co do tego, że kiedy Izrael wycofał się z miejsc takich jak strefa Gazy albo południowy Liban, to, co się tam dzieje, to nie były organizacje pokojowe, które przejęły kontrolę, które chciały pokoju z Izraelem. Po tym, jak Izrael nie tylko poszedł na ustępstwa, ale w ogóle sobie odpuścił. Była tam możliwość, aby dojść do kompromisu w strefie Gazy. Były tam żydowskie osiedla, były różne idee na ten kompromis. Zgodziliśmy się w pełni wycofać. Pełna zgoda. 100%. I tak było. To nie był kompromis. To było pełne Panie wycofanie ambasadorze, się. ale wtedy, kiedy wycofywaliście się ze strefy bardzo Gazy, jasnym, jednocześnie trwała akcja osiedlania się w innych miejscach. z bardzo jasnym rozumieniem i obietnicą wielu osób w społeczności międzynarodowej, że będą wspierać Izrael w przyszłości, jeżeli jakiekolwiek niebezpieczeństwo czy atak terrorystyczny miałyby wyjść ze strefy Gazy. W przeciwnym razie nie wycofalibyśmy się. Czy doszło do tego przez ubiegłych 20 lat? Nie.
time and again, this Mieliśmy kind of wielokrotnie discussions, takiego rodzaju the Hamas dyskusje. would shoot rockets at Hamas Israel would defend Ostrzeliwał itself, Izrael rakietami, and then Izrael się questions, bronił. Nie ma- came I to potem Israel, pojawiały "Why się are you pytania doing wobec this?" Izraela. Dlaczego Jestem w stanie robicie to, zgodzić tamto się, i że tam? czasami So the people who are Więc asking ludzie, these którzy questions zadają nie takie zrobią. on the pytania, international arena na arenie also międzynarodowej need to take również a muszą certain amount of responsibility brać minimalną over what chociażby odpowiedzialność za to, co If się you have an dzieje. opinion, if you Jeżeli have ktoś power wygłasza to opinię, jeżeli influence, ma then you also władzę need wpływu, to have to również responsibility musi over the odpowiadać results. za Unfortunately, wynik. we hear Niestety, too many opinions słyszymy nazbyt and wiele not enough opinii, a responsibility. za mało I think this is an odpowiedzialności issue za that we nie. need to work on. To jest chyba coś, nad czym powinniśmy pracować. Panie ambasadorze, agree. tak, myślę, że tutaj jest zgoda, to znaczy rzeczywiście to, co pan opowiadał o historii, to prawda i trudno się nie zgodzić z faktami. Trudno się też nie zgodzić z tym, że wspólnota międzynarodowa przepojona teraz sympatią do biednych Palestyńczyków. It's not about sympathy, it's about To nie jest kwestia understanding what is sympatii, actually- to jest kwestia proszę mi zwrócić do zrozumienia końca, bo ja tego, chcę co powiedzieć się coś w ogóle dobrego Izraelu dzieje. na litość boską. Chcę powiedzieć, że wspólnota międzynarodowa przepojona teraz sympatią. I hear this after, Cieszę się, że to almost słyszę. 2 Po hours that niemalże we've been sitting 2 together. godzinach, Pan jak słuchał tu tylko siedzimy. na jedno ucho. Proszę. Widocznie, że ta wspólnota przepojona w tej chwili wyłącznie z sympatią i współczuciem dla biednych Palestyńczyków, co podkreślam, jest uzasadnione, bo oni są naprawdę biedni i mają naprawdę teraz absolutnie koszmarny czas, że ta wspólnota międzynarodowa nie reagowała, kiedy Hamas strzelał tymi swoimi rakietami w stronę Izraela. Let's be a bit I more to jest prawda, nie reagowała, bo wspólnota międzynarodowa reaguje dopiero wtedy, jak się komuś dzieje serio krzywda, a najbardziej lubi Żyda wtedy, i kiedy ten Żyd jest bity i kiedy ten Żyd jest mordowany. Wtedy zasługujecie na pełną sympatię wspólnoty międzynarodowej. If this is the case, Jeżeli tak jest, then you can certainly to z całą understand pewnością da this się is not zrozumieć, a role in which że we nie want jest to to rola, w find której ourselves. chcielibyśmy And się indeed, we have znajdować created an independent, i stworzyliśmy country in order not niezawisłe to be państwo właśnie in po such a to, state. aby This w is takiej why roli się nie we znaleźć. listen Dlatego to our słuchamy friends in the naszych world. przyjaciół na świecie. We also listen to other people who Słuchamy have też various innych ludzi, opinions, którzy but mają at the end of inne the day, opinie, the responsibility lies with ale the w government of końcu Israel, odpowiedzialność leży po first and stronie foremost with the people rządu of Israel. państwa Izrael i po Panie stronie ambasadorze, samych ja bardzo Izraelczyków. chciałbym dożyć czasów, w których wizyta ambasadora Izraela w programie publicystycznym oznacza nie rozmowę o wojnie, nie rozmowę o kolejnych zamachach, ofiarach i zbrodniach, tylko na przykład rozmowę o wielkim izraelskim sukcesie. Bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się wam dokonać. Since Pod you're- ogromnym absolutnie wrażeniem tego, jak wielki sukces odniosło państwo Izrael. Wystarczy tam pojechać i zobaczyć nie tylko tą Dolinę Krzemową pod Tel Awiwem, ale po prostu to, co zrobiliście, to, co wam się tam udało zrobić. I to jest wszystko. since you're the host, Skoro jest pan yes, gospodarzem, a ja it's your gościem, decision, to pańska decyzja what, we, co do discuss, tego, here. co I będziemy agree. omawiać tutaj. Zgadzam We się. could and probably should have discussed Mogliśmy. much longer Prawdopodobnie powinniśmy byli porozmawiać o wiele dłużej nie tylko o Izrael, sukcesach Izraela, the possibility ale of też our o common możliwościach successes. naszych wspólnych In order sukcesów. To do this, Aby to we zrobić, need to have a good musimy understanding mieć dobre of rozumienie what is common tego, co between jest Israel wspólne and Poland, and there pomiędzy are many Izraelem things a Polską. we share, Tych rzeczy not jest wiele, only, które nas past, łączą. but also Nie tylko present. przeszłość, ale też i teraźniejszość i Panie przyszłość. ambasadorze, Perhaps during our next meeting. Być może w trakcie Właśnie chciałem to kolejnego powiedzieć, panie spotkania. ambasadorze, mieliśmy skończyć pół godziny temu. Ja bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy tak długo czekają na Ground Zero. Ono już będzie. Ale proszę zrozumieć, pierwszy raz w kanale Zero jest ambasador Izraela. I teraz tak. Pan stawia warunek. Ja opublikuję zdjęcia na Twitterze, a pan zgodzi się, jeśli ambasador palestyński się zgodzi, wziąć udział w debacie, ambasador Palestyny i ambasador Izraela. A ja będę wtedy tylko wymierzał wam czas. I haven't said that. What I Tego said jeszcze is- nie szkoda. powiedziałem. what I Powiedziałem, said that Chciałem coś wytargować.
Powiedziałem, że ustaliliśmy, że wyślę panu te niefortunne zdjęcia. Nad którymi zresztą ubolewam, bo to zapewne są prawdziwe zdjęcia i to jest koszmar, że tak obrzydliwe rzeczy się w Polsce dzieją. I no co ja mogę panu powiedzieć? Nikt normalny, żaden normalny Polak nie będzie dumny z antysemickich napisów czy w Łodzi, czy gdziekolwiek indziej. To jest chyba jasne. Jestem przekonany, że wszyscy możemy co do tego się zgodzić i mam nadzieję, że również możemy zgodzić się co do tego, że Polska i Izrael, Żydzi i Polacy potrzebują budować silniejsze stosunki na przyszłość i mniej czasu poświęcać na wzajemne oskarżenia, które nigdzie nie prowadzą. Seria pytanie. To jest pytanie o to, któremu klubowi w Izraelu pan kibicuje? I odpowiedź Spartak Moskwa nie jest brana pod uwagę? Widzi pan, to są takiego rodzaju pytania, których człowiek naprawdę nie lubi. Koniec tego pytania. To jest coś, czego nikt nie lubi. To jest takie poczucie humoru, widzi pan, które niekoniecznie musiałoby się pojawić w naszych stosunkach. Okej, dobra. To zostawmy w takim razie końcówkę, ale początek pytania dotyczył naprawdę tego, komu pan kibicuje. Bo ja się pojawiłem w koszulce Bejtaru Jerozolima. Nie jestem jakimś szczególnym fanem sportu. Muszę przyznać, dorastałem w Haifie. No właśnie, Sheva Weiss też był kibicem Maccabi Tel Awiw i Maccabi Haifa. Więc moja koszulka Bejtaru była raczej żartem w stronę Szewacha. Kupiłem ją sobie oczywiście w Jerozolimie, kiedy jechałem do Haify właśnie. Do Haify, w której pan mieszkał, w której mieszkał Szewach również. Sheva Weiss. A w której części Haify pan mieszkał? Jeżeli był pan w Haifie, nie jest to szczególnie wielkie miasto, nie jest to szczególnie małe. Gdzieś po środku chyba. Nie gdzieś tam na górze na Karmelu, nie przy morzu. Teraz mieszka pan pod Jerozolimą, a w zasadzie teraz to w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za wizytę w kanale Zero. To ja dziękuję. Kłaniam się nisko przede wszystkim panu, ale również państwu, że państwo wytrwali. Proszę wybaczyć, że tak długo to trwało. Tuż po naszej rozmowie generał Romuald Andrzejczak i Sławomir Dębski w Ground Zero rozmawiają ze swoim gościem. To naprawdę jest fantastyczny program. Zostańcie państwo jeszcze chwilkę. Zróbcie sobie herbatę i zostańcie z nami. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.